Dobry wieczór Państwu. Mamy dzisiaj 30 maja 2023 roku. Ustalmy fakty. Ja nazywam się Jacek Borowek, a Państwo oglądacie 90. odcinek NT Live. Jak widzicie Państwo, dzisiaj spotykamy się w nieco innej rzeczywistości, nieco więcej bieli, nieco więcej światła niż zazwyczaj w towarzystwie rybek i akwarium albo krzaków, ale dzisiaj to 90. wydanie będzie troszeczkę inne. Ja, drodzy Państwo, w biegu, tak więc wybaczcie proszę, że dzisiaj jeszcze trochę z Wami zostanę po czerwonej mocy. Cieszę się ogromnie, że po włączeniu live od razu zaświeciło się 50 osób, które zechce z nami oglądać dzisiejsze spotkanie, uczestniczyć w nim bardzo aktywnie, za co już teraz Państwu ogromnie dziękuję. Jestem przeszczęśliwy, że 90. odcinek spotkał się z takim dużym zainteresowaniem. Ja wiem, że to jest kwestia zaproszonych gości i ja wiem, że to jest kwestia naszych widzów i słuchaczy, ale również pozwolicie, drodzy Państwo, że odniosę się do tych wszystkich osób, które nas wspierają, które nam pomagają w promocji naszych wszystkich wydarzeń. Nie może zabraknąć tych naszych stałych partnerów, z którymi bardzo często, bardzo regularnie dyskutujemy, rozmawiamy, co można byłoby w naszym NT Live pokazać, jakie treści, jakich ciekawych gości zaprosić, po to, żebyście byli Państwo zadowoleni. Naturalnie nie zawsze wszystko udaje nam się zrobić w takim pewnym czasie, jakbyśmy chcieli, i te 90 odcinków, które poza nami, 89 odcinków, które poza nami już są w tej naszej bibliotece, są tego dowodem, że nie zawsze wszystko idzie jakbyśmy chcieli, ale naszą motto, naszą dewizą jest to, by odcinki NT Live wychodziły zgrabnie. W związku z tym uprzejmie dziękuję Lukasowi Felczerowi, Marcin Wojcieszek, tak powiem, Marek Maślanka, Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego, Prehospital Blog, Tomek Janus, Paramedyk Polan Ratownictwo, Krzysztof Kotliński, Ratownictwo Medyczne Łączna Wspólna Pasja, Jakub Nele, Ratunkowa w Roztoce, cała ekipa ratunkowej, bardzo Was ciepło pozdrawiam, jest z nami Paweł Bednarenko, praktycznie także cały czas ratownik na Wyspach. Dzisiaj profile PMF, Eagle Med System, Stop the Bleed Polska, CzakMed, Awangarda, Polscy Medycy na Froncie, Leniwy Anestezjolog, Kobieta w karetce i Spanko w płynie. Jeżeli, drodzy Państwo, kogoś pominąłem, jeżeli kogoś w tym momencie nie zapowiedziałem, to niech to zostanie mi wybaczone. Witam Was absolutnie, drodzy Państwo, wszyscy. Już widzę, że w komentarzach się zagotowało. 150 osób już nas w tym momencie ogląda i ja się bardzo cieszę, że dzisiejsze spotkanie, do którego zaprosiliśmy trzech fantastycznych, dwóch gości i jedną gościnię, właśnie się w tym momencie rozpoczyna. A naszymi gośćmi są pani Katarzyna Daniczewska, ratowniczka, dowódczyni Polskiego Zespołu Medyków Awangarda, działającego w strefie wojny na Ukrainie, pan Marcin Krupa, ratownik medyczny, nauczyciel akademicki, instruktor strzelectwa, instruktor NAMT, żeby tak było po amerykańsku, założyciel Stop the Bleed Polska, ambasador marki Stop the Bleed i tej całej idei, która z tego wynika. I jest również z nami pan Robert Jędrych, ratownik medyczny, szkoleniowiec, instruktor również procedur taktycznych TC3, TEC, PHTLS, dyrektor operacyjny firmy Eagle Med System, który jest dzisiaj z nami i bardzo Was wszystkich ciepło witam. Zaczynamy od Roberta. Dobry wieczór, cześć Robert, jak nas słychać, jak nas widać? Witam wszystkich, witam serdecznie. Cześć, jest z nami Marcin Krupa. Dobry wieczór, Marcinie. Witam wszystkich. Dobrze, czy nas widać, słychać, bo próba taka ostateczna się prawie odbyła tak idealnie, rzutem na taśmę dzisiaj jesteśmy. Słyszymy się dobrze, Marcinie, tak? Ja słyszę wszystkich dobrze i widzę też. Dobrze, no i jest z nami Kasia. Kasia jeszcze walczy z kamerą. Kasiu, jak będziesz gotowa, to napisz na naszym prywatnym czacie, że już jesteś gotowa i z pewnością do Ciebie dołączymy, Ciebie dołączymy do naszej rozmowy, żeby dzisiejszy 90. odcinek NT Live w rozmowie o medycynie przedszpitalnej rozpocząć. Jak już wspomniałem, dzisiaj procedury taktyczne w medycynie przedszpitalnej bierzemy na tak zwany tapet i będziemy się temu przyglądać z każdej możliwej strony. Jak już powiedziałem, witam wszystkich widzów, witam wszystkich słuchaczy. Pozdrawiamy Was bardzo intensywnie. Koniecznie napiszcie do nas, drodzy Państwo, skąd nas dzisiaj oglądacie, skąd nas dzisiaj słuchacie, jeżeli jesteście w pracy, na dyżurze, czy w SOR-ze, czy w prehospitalu, czy gdziekolwiek ratujecie ludzkie zdrowie i życie,
dajcie koniecznie znać w tak zwanym komentarzu. Jeżeli Państwo macie ochotę, udostępnijcie to wydarzenie poprzez taki przycisk udostępnij, zarówno przez Facebook i oczywiście przez kanał YouTube. Kasia napisała do nas, jestem gotowa. Kasiu, dobry wieczór, witam Cię w studio NT Live. Dobry wieczór. Cześć, mam nadzieję, że ogarnęłaś technikalia. Tak, udało się po zmaganiach dłuższych, ale wszystko okej. Drodzy Państwo, muszę Wam powiedzieć, że przez te 89 odcinków, które za nami, nigdy się jeszcze nie zdarzyło takim rzutem na taśmę. Tak więc dzisiaj wielki sprawdzian dla prowadzącego, ale też wielki sprawdzian dla Was, żeście tak utrzymali nerwy na wodzy, kiedy do Was pytałem jeszcze trochę, ale panowie mówili spokojnie, będzie dobrze, dziękuję. Takie wsparcie jest bardzo potrzebne. To zacznijmy od Kasi. Kasiu, dobry wieczór. Gdzie nas dzisiaj przywitałaś? Wiem, jeżeli możesz oczywiście powiedzieć z punktu widzenia strategicznego, gdzie jesteś, to bardzo proszę. A jeśli nie, no to możesz powiedzieć na przykład, no nie wiem, choćby miejscowość na A albo na B, albo jaka część świata, może też tak trochę. Dobry wieczór, cześć wszystkim. Tak, dzisiaj akurat mogę się pochwalić, że wyjątkowo udało mi się skontaktować z domu, co się ostatnio bardzo rzadko zdarza, więc w warunkach domowych. Okej, bardzo się cieszę, Kasiu, że do nas dołączyłaś. Ja wiem, że masz ogromnie dużo na głowie i z racji projektów, i z racji wsparcia medyków, i swoich zadań, i swojej pracy, tak więc bardzo Tobie dziękuję w imieniu wszystkich widzów i słuchaczy, że znalazłaś dzisiaj dla nas czas. Jest z nami wspomniany wcześniej Marcin Krupa, który, jak to przed chwilką powiedział Robert, zaprezentował się w swoim uniformie, chociaż nie użyte było słowo uniform. Marcin Krupa, cześć. Gdzie nas dzisiaj przywitałeś? Ale tak widzę, że w sumie chyba po domowemu wszyscy dzisiaj jesteśmy. I tak się składa akurat. Nie? Prawie Pierwszy tak. raz nie wiem kiedy. No właśnie zastanawiając się, bo ty często jesteś w biegu, gdzieś jedziesz, gdzieś wędrujesz, to dzisiaj przygwoździliśmy cię bardzo mocno do tego twojego stołka i bardzo za to tobie dziękuję, że znalazłeś czas dla widzów i słuchaczy NT Live. Okej, Ja dobra. też bardzo wszystkich fajnie widzieć was w całości, tak? Pomimo tego, co działo się jeszcze 10 minut temu. To była naprawdę akcja ponad to wszystko. No ale słuchajcie, 90 odcinek, prawie trzecie urodziny, to muszą być fajerwerki. No i jest z nami. Chciałem powiedzieć ojciec dyrektor, ale się ugryzłem w język. No ale niech będzie, dyrektor operacyjny i system Robert Jędrych. Cześć Robercie, gdzie nas dzisiaj przywitałeś? Cześć wszystkim, witam serdecznie wszystkich obecnych. No ja też w domu, jak to rzadko też, ale udało się. Wiecie co, ja nie wiem, czyja to jest zasługa, ale dzisiejsze wydarzenie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem. Jeśli to wasza sprawka, jeśli to dzięki waszej rozpoznawalności, dzięki waszej fachowości, dzięki waszej błyskotliwości i paru innym ładnym przymiotnikom, to ja bardzo wam dziękuję za to, żeście wsparli nas swoimi mediami społecznościowymi do tego, żeby dzisiejsze NT Live 90 odcinek dotarł do tak wielu, bo to ogromne jest zainteresowanie. Teraz ogląda nas ponad 230 osób, tak więc może pomachajmy wszystkim w podziękowaniu. Tak o. Dziękujemy. Dziękuję. No dobrze. Będziemy dzisiaj, drodzy Państwo, pokazywać oczywiście Wasze wszystkie pozdrowienia. Ja postaram się to ogarnąć jak najlepiej potrafię, tak więc każdy na pewno się choćby na chwilkę wyświetli. Zachęcam Państwa do tego, żebyście już przygotowywali pewne pytania, ale też komentowali nasze rozważania na temat procedur taktycznych, bo ten temat jest bardzo szeroki i tak naprawdę Marcin napisał w jednym z komentarzy pod postem, jaki zamieścił Lukas Felcher, że to wcale nie trzeba być na wojnie, że to wcale nie trzeba być super strategiem, super taktykiem, żeby nagle coś się stało takiego, gdzie będziemy potrzebować pewnych sprecyzowanych, konkretnych rzeczy. Tak więc raz jeszcze wszystkich bardzo serdecznie witam. Przypominam, że dzisiaj w trakcie naszej rozmowy poruszymy wątek zbiórki dla medyków pracujących w Ukrainie i tutaj oddam głos Kasi, żeby coś więcej na ten temat powiedziała, co się już udało zrobić, co trzeba zrobić znowu, bo jak wiemy, nie tak dawno doszło do tragicznego zdarzenia, gdzie niestety ucierpieli nie tylko ludzie, ale też gromadzony sprzęt poprzez te zbiórki, które są na zbiórka.pl, ale też dzisiaj będzie konkurs i o tym konkursie może powie troszeczkę później więcej Robert, będzie pytanie, będą nagrody, wszystkie zasady zaraz ustalimy, tak więc drodzy Państwo, bądźcie czujni. Tak więc raz jeszcze wszystkich witam i będzie mi bardzo miło, jeżeli będziecie się tutaj u nas, drodzy Państwo,
pojawiać. Drodzy Państwo, zwracam się teraz do Kasi, do Marcina, do Jędrycha, do Roberta Jędrycha, przepraszam. No właśnie, czym tak naprawdę te procedury taktyczne są? Czy to jest naprawdę tylko tak zarezerwowane dla jakiejś wybranej garści osób, które mają takie dystynkcje, są nieźle przeszkoleni albo chodzą w takich taktycznych ubraniach? Czy należy jednak używać jakichś innych określeń i innych zwrotów? To może zaczniemy od Kasi, bo jako najpiękniejsza część naszego towarzystwa rozpocznie naszą rozmowę. Oj, Robert się za to obrazi. Jeżeli chodzi o Twoje pytanie, no to nie, broń Boże, no jakby część taktyczna medycyny nie jest przeznaczona tylko dla osób, które wyglądają tactical. Ja wiem, że fajnie jest chodzić w lołach lub innych elementach taktycznych. Czasem akurat one rzeczywiście są praktyczne i bardzo pomagają, czasem po prostu wyglądają, różnie z tym bywa. Natomiast pamiętajmy, że medycyna cywilna cały czas czerpie garściami z medycyny pola walki i tak było od zawsze i to się nie zmieniło i nie zmieni. Dlaczego? Ponieważ najwięcej przypadków związanych z traumatologią, najwięcej przypadków związanych z krwotokami, wszystko to dzieje się na polu walki, tam mamy największe statystyki. Mamy teraz cudowny komitet, który już od wielu lat jest w stanie to wszystko do kupy zebrać i te statystyki spisać i na ich podstawie wyciągać wnioski. Te mądre głowy siedzą i to wszystko przeglądają. I mamy dowody naukowe na to, co działa na tej wojnie najlepiej i możemy jak najbardziej to przerzucić na środowisko cywilne. I oczywiście tutaj najbardziej popularny chyba temat opaski uciskowej czy też zaciskowej, tak, przez niektórych zwany stazą taktyczną, więc jeżeli ktoś niemedyczny ogląda, to dla ułatwienia nazwowo. I co więcej, no oczywiście jakby wszystko związane z tą traumatologią i tymi krwotokami z tej medycyny pola walki będziemy jak najbardziej czerpać pełnymi garściami. Mhm. Marcin, zwracam się do Marcina Krupy. Powiedz mi, ile razy spotkałeś się w ostatnich kilku miesiącach z takim stwierdzeniem, że rzeczy, które staracie się w Stop the Bleed Polska zaimplementować, dostęp nie tylko do OED, ale do pakietów takich tamujących duże, masywne, zagrażające życiu krwotoki, że mówią, to jest za trudne, to jest za skomplikowane, to jest dla jakichś wybrańców właśnie taktycznych. Ile razy? Czy to jest niezmiernie rzadko, czy to się jednak zdarza często? Powiem tak, w większości wypadków, które są w ostatnim roku, powiedzmy, bo wcześniej to było częściej, już jest tego coraz mniej. Już coraz więcej osób zwraca uwagę na to, że z tego środowiska medycznego, że jest to niejako potrzebne, tak? Że wiedza w zakresie tym szerokim, jak szybko poradzić sobie z różnymi rzeczami, które w sytuacji zagrożenia, czy to będzie pożar, wypadek komunikacyjny, zawał w kopalni, czy cokolwiek innego, że te rozwiązania się przydają, że one dają realne przyspieszenie roboty i zwiększenie szans na przeżycie. Więc jest tego coraz mniej. Co jest o tyle fajne, że ta świadomość już powoli idzie w tym dobrym kierunku. Mhm. Robert, a powiedz mi, jak często, też w kontekście tego, czy to jest dla wszystkich, czy dla ogółu, czy tylko dla wybranych, jak często, kiedy zwracają się do ciebie osoby z zapytaniem, czy ten kurs jest dla mnie, czy to nie jest za trudne, czy to nie jest zbyt skomplikowane, jak ty często się spotykasz z taką postawą? Już kiedy zderzasz się z konkretnym zapytaniem, czy taki kurs jest akurat dedykowany dla mnie, na przykład dla laika, bądź osoby, która niekoniecznie lata na wielkich maszynach, statkach powietrznych, ewakuuje rannych i wchodzi w jakieś takie bardzo niebezpieczne miejsca. Znaczy, ja jeszcze bym nawiązał do pierwszego twojego pytania a propos ratownictwa taktycznego i tak dalej, prawda? Bo zakładanie opaski uciskowej, używanie środków hemostatycznych, nie wiem, aplikowanie rurki nosowo-gardłowej czy uszczelnianie klatki piersiowej, to są czynności medyczne. To jest ratownictwo medyczne, pierwsza pomoc, KPP, jak to sobie nazwiemy, tak to sobie nazwiemy. I to jest ratownictwem taktycznym, kiedy wykonuje to operator pododdziału, nie wiem, kontrterrorystycznego, operator jednostki specjalnej, nie wiem, funkcjonariusz policji podczas działań taktycznych.
i wtedy, kiedy ma kontakt na przykład ogniowy, musi się wycofać, wykonać w pierwszej kolejności odpowiednie czynności taktyczne i tak naprawdę na te czynności medyczne pozwala mu dopiero sytuacja dookoła. Wtedy mówimy o ratownictwie taktycznym. A tak naprawdę no, u nas w pewnym momencie utarło się, że skoro ktoś zakłada opaskę uciskową, no to jesteśmy w TC3. No to tak nie wygląda, bo tamowanie masywnych krwotoków, czy to przy użyciu opasek uciskowych, czy środków hemostatycznych, to tak jak tutaj Marcin prowadzi kursy i kampanię Stop the Bleed, prawda? I jest to jakby już element, który w kursie pierwszej pomocy musi być standardem. Tak jak mamy BLS, AED, że każdy musi na kursie pierwszej pomocy nauczyć się resuscytacji krążeniowo-oddechowej, bo dobrze wiemy, że pacjent nie przeżyje do przyjazdu karetki, jeżeli ktoś tego nie zacznie robić. I tutaj jest dokładnie tak samo, czy to kursy Stop the Bleeding, czy First on the Scene, prawda, czy First Care Provider, tych kursów jest kilka, to są kursy pierwszej pomocy i one uczą osób niezwiązanych ze strzelaniem, z rzucaniem granatami, z rzucaniem gwiazdkami ninja i walkami mieczami Jedi, żeby tego człowieka uratować, prawda? I to, czy my to sobie nazwiemy tak, czy tak, ja oczywiście wiem, że jak na certyfikacie jest nazwa tactical, to lepiej to wygląda na Instagramie, prawda? I tak jak Kasia mówi, jesteśmy w lowach, w multicamach, twarz na zielono i te zdjęcia są wtedy dużo fajniejsze. Natomiast no, trzeba sobie uświadomić, że jeżeli my to robimy na ulicy, to jest pierwsza pomoc. Okej, świetnie. Świadomość na pewno się jeszcze w ostatnim czasie zwiększyła. My oprócz jakichś tam szkoleń, prawda, dla rynku służb mundurowych, od jakiegoś czasu współpracujemy z wieloma firmami, które mają ciężki przemysł i ja jestem w stanie powiedzieć, że w ciągu ostatnich, nie wiem, 2-3 lat to użycie opasek uciskowych przynajmniej 10 osób uratowało i to przy bardzo poważnych obrażeniach typu amputacja, zmiażdżenie kończyny po wózku widłowym. W styczniu tego roku w jednej z firm 20-tonowa prasa, która przygniotła pracownika, zmiażdżyła mu nogę i opaska uratowała mu życie. Dokładnie. Słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj z pewnością padnie wiele trudnych wyrazów, wiele trudnych określeń, szczególnie z języka angielskiego, pewnych skrótów. Mam do Was prośbę, dzisiaj oglądają nas nie tylko zawodowcy, profesjonaliści związani z ZRM-em, z policją, ze strażą pożarną, oglądają nas również młodzi adepci tej sztuki, ale też osoby, które interesują się pierwszą pomocą. Byłoby mi niezmiernie miło, gdybyście, drodzy Państwo, używając pewnych określeń, wyjaśniali je od razu, co to znaczy, tak, żeby te treści były jak najbardziej dla wszystkich zrozumiałe. Jeżeli się czegoś nie da wytłumaczyć jakoś tak wprost, to możecie używać słów takich, które używacie na szkoleniach, na pokazach, wszędzie tam, gdzie wykonujecie swoją pracę. To jest taka prośba od osób, które nie zawsze są tak bardzo mocno wtajemniczone w ten nasz zawód medyczny. Tak więc to taka moja prośba do Was. Słuchajcie, moi drodzy, jak przejdziemy za chwilkę do tych wszystkich stricte, takich bardzo kwestii związanych z pracą przy samym poszkodowanym, przy chorym poszkodowanym w tym kontekście pacjenta urazowego, to powiedzcie mi proszę, przecież procedury taktyczne to nie tylko te elementy, które przed chwilą Robert wymienił, tak? To nie tylko walka z tymi zabójcami pola walki, czy z takimi normalnymi zabójcami, które czyhają właśnie pod jakąś prasą bądź pod jakąś kosiarką, o tym też pisał niedawno na swoim profilu Marcin, ale co takiego jeszcze jest w tej medycynie taktycznej, w tych procedurach taktycznych, w sposobie myślenia, może w takim zarządzaniu nami, albo czymś jeszcze, co należałoby implementować, czyli zapożyczyć, ukraść i wykorzystywać na przykład w ZRM-ie, na przykład pośród panów policjantów, pań policjantek, strażaków i strażaczek. Co takiego w tej medycynie taktycznej jeszcze jest takiego bardzo ważnego, takiego elementarnego, takiego basic, czyli prostego? Kasiu, od Ciebie również teraz zacznę. I to jest pytanie do wszystkich, nie będę go już powtarzał. Ja tutaj myślę, że chłopaki jako tutaj eksperci od szkoleń regularnych od wielu, wielu lat będą w stanie się lepiej wypowiedzieć, Marcin macha głową, że nie, będą się w stanie na pewno lepiej wypowiedzieć w tym temacie, natomiast generalnie medycynę pola walki, czy niezależnie o której tak naprawdę, o którym kursie, o której jej części mówimy, czy też mówimy o tej dla osób związanych z pierwszą pomocą, czy mówimy dla medyków, tak, dla osób medycznych, to oczywiście są inne elementy, już wchodzą. To, co na przykład mi się bardzo podoba i to, co można troszeczkę sobie zaimplementować
może pierwszej pomocy mniej, ale tutaj na przykład już u KPP, czy właśnie u osób wykonujących zawód medyczny, to jest skupianie się na śmierciach do uniknięcia, to jest skupianie się na tych rzeczach, które tego pacjenta nam zabijają najszybciej. Oczywiście w tym naszym ITLS-ie, tak, International Trauma Life Support, czyli w tych naszych wytycznych urazowych, też one są bardzo, bardzo istotne, tak, i bardzo mocno są zaznaczone, zarówno tam 4H, 4T, to wszystko tam mamy. Natomiast mam wrażenie, że w medycynie pola walki jednak one bazują na troszeczkę innych statystykach i w tych przypadkach takich bardzo właśnie traumatycznych, związanych z dużymi krwotokami, one tam lepiej się umiejscawiają. I bardziej skupiamy się też na doświadczeniu i myśleniu, a nie na tylko A, B, C, D, E, 3 kropek. Tak? Czyli jesteśmy w stanie pominąć pewne rzeczy, które naprawdę są dla nas mniej istotne. Okej. A co do tego dorzuci od siebie, tak mówiąc już kolokwialnie, Marcin Krupa. Marcin, co ty byś włożył do tego koszyka, z którego należy jeszcze coś wyciągnąć, zanim będziemy mówić o tych wszystkich rzeczach, które przy samym rannym, poszkodowanym będziemy wykonywać? Powiem tak, weźmy pod uwagę pewne rzeczy. To, co jest taktyką w wojsku, nie jest taktyką w cywilu. To są całkowicie dwie różne sceny, w których pracujemy. Do cywila jest całkowicie inny niejako system podejścia tego taktycznego. Jest to, czy to będzie Tactical Emergency Casualty Care, czy Tactical Emergency Medical System, czyli TEMS. To są całkowicie inne środowiska. Tu się zajmujemy innymi rzeczami w inny sposób. Inne osoby będą pracowały. To, co Kasia już powiedziała, tak? Przeniesienie pewnych rzeczy, które są rzeczywiście stricte bardziej związane z medycyną, z rozwiązaniami przyspieszającymi pracę, bo strefa Care Under Fire nie będzie odpowiadała strefie czarnej czy czerwonej w cywilnych założeniach, tak? Transporty będą na całkowicie innych założeniach, więc nie da się pewnych rzeczy przenosić 1 do 1. Adaptując pewne rozwiązania, tak, jak najbardziej, nie? Ale nie ma możliwości przenoszenia 1 do 1. Kasia wspomniała o rzeczach, które są fajne i szybkie w TC3, czyli 4 podstawowych rzeczach związanych z tym, co zabezpieczy poszkodowanego, tak? Masywny krwotok, drożność dróg oddechowych, problemy z wentylacją i rzeczy związane z hipotermią, tak? 4 rzeczy, które może zrobić każdy. Wojsko wpadło na genialny pomysł. Można to zrobić szybko, bez bawienia się. Tak? PHTLS pokazuje to też. Można to zrobić szybko, to X, A, B, C, D, E, bez marnowania czasu, który de facto ten poszkodowany potrzebuje. Lepiej, żeby on trafił te 20-30 minut szybciej do szpitala, niż to, żeby nie musi bawić na miejscu zdarzenia, robić to, siam to, ałam to, owam to. Tak? Bo niekoniecznie to w danym momencie jest potrzebne. Tak? Rozwiązania, które są dla zdarzeń masowych, tak, których w wojsku jest bardzo dużo, one też mają swoje dobre rzeczy, które można przenieść, tak? Na przykład rozwiązanie zbliżone do 10 second triage, które jest szybkim, super rozwiązaniem do tego, żeby sobie szybko posegregować ludzi do tego, co mamy im szybko wykonać. Koniec. Zapakowanie, szybka ewakuacja do punktu stabilizacji, wyjazd. To robimy w wojsku. W cywilu szybka ewakuacja ze strefy żółtej do strefy zielonej, zabezpieczenie, ewakuacja do szpitala, któremu dana osoba, dla którego dana osoba będzie najlepsza, tak? Czyli powiedzmy najlepszy szpital dla danej osoby, o bardziej w ten sposób. Robert, proszę, dołóż do tego wszystkiego, co zostało powiedziane przez Kasię i przez Marcina, to co ty uważasz za najstosowniejsze, co należałoby jeszcze implementować, poprzedzić w kursach, w świadomości, w pracy i tej bardziej i mniej zaawansowanej. Znaczy, to w sumie już Kasia mi wykradła to, co ja zawsze mówię. My na naszych kursach tych podstawowych takich, jeśli chodzi o pierwszą pomoc, czy to jest 1- czy 2-dniowy jakiś tam z charakteryzacją,
no staramy się faktycznie kłaść największy nacisk na to, co zabije poszkodowanego, zanim przyjedzie karetka, prawda? Bo ludzie przez x czasu uczeni są jakieś tam na kursach 8 godzin, jodłowe bandażowanie, sosenka, wstępujące, trzepki Hipokratesa, jak ma złamaną rękę, przybandażuj deseczkę i ten statystyczny Polak, wychodząc na ulicę, jeżeli zobaczy wypadek, to on ma w głowie nafaszerowane tyle rzeczy, że w sytuacji stresowej on nie jest w stanie wyciągnąć szuflady, która jest najważniejsza. A tak naprawdę powinien zapamiętać 3 rzeczy, które go tak de facto zabijają. Tak? No tak naprawdę można się skupić na 2. Masywny krwotok, resuscytacja z użyciem defibrylatora, prawda? I jeżeli tak naprawdę pacjent jest przytomny, jest nawet w rozbitym, jest nieprzytomny, ale oddycha, nie krwawi na zewnątrz, jest w rozbitym samochodzie, miejsce jest bezpieczne, to może go nie trzeba ruszać, może go trzeba kontrolować tylko to jego oddychanie, czy nie przestaje, czy nie ma jakichś problemów z drożnością dróg oddechowych, powiadomić pogotowie i tyle. Ja czytałem jakiś taki raport a propos metodyki nauczania, on dziś jest chyba na PubMedzie, że ludzi w sytuacji stresowej, jeżeli mają mniej rzeczy do zapamiętania, czyli na przykład pamiętaj tylko to i to jest ważne, to łatwiej jest mu wybrać albo zapamiętać 2 rzeczy. Jeżeli my mu nakładziemy 30 szufladek, to i umówmy się, statystyczny Polak nie ma włączonego myślenia krytycznego, bo nie jest na co dzień zapoznany z pracą z pacjentem na ulicy, na przystanku, w przestrzeni publicznej, więc jest bardzo zestresowany, to im więcej będzie miał rzeczy, w których może się zgubić, to zgubi się na pewno. Rezultat jest taki, jak wszyscy dobrze wiemy, którzy pracujemy w zespołach ratownictwa medycznego, że ktokolwiek ile by nie pracował, ile razy, jak pytam na PHTL-ie, ile razy widziałeś, że dojeżdżałeś do zatrzymania krążenia i ktoś skutecznie uciskał klatkę. Skutecznie, czyli wchodzisz i wiemy, że jest cały czas uciskania. To ja nie jestem w stanie sobie przypomnieć, żeby ktoś nam na kursie powiedział, że widział to więcej niż 10 razy. Okej. Mam do Was prośbę. Otrzymaliśmy informację od naszych widzów i słuchaczy, że zerwało transmisję na Facebooku. Drodzy Państwo, odpalcie bardzo szybko YouTube, jeśli można, Nurdistriget. Ja zaraz zobaczę, o co chodzi. Nie wiem, jaki jest tego problem. Przez chwilkę przetrzymam naszych gości, żeby się może nie wypowiadali od razu, żebyście, drodzy widzowie i słuchacze, nie zgubili wątku. Tak czuwacie nade mną, drodzy widzowie, i na WhatsAppie, i na Messengerze. Tak, już wiemy, mamy ogarnięty problem, teraz chcemy go zdiagnozować i żeby on się już więcej nie pojawiał. Tak więc, drodzy Państwo, chwilę proszę cierpliwości. Tak, zerwało FB, a na YouTube działa. YouTube działa. Tak więc, jeżeli możecie, to wejdźcie, drodzy widzowie i słuchacze, na moment na YouTube. Świetnie. Ja wiem, że to pytanie jest bardzo trudne i ono czasami jest takim wkładaniem patyka w mrowisko. Jak oceniacie na dzień dzisiejszy pośród w ogóle świadomości w społeczeństwie, i tu może trochę pytanie będzie do Marcina, ale też do medyków, którzy wykonują swoje zadania przy pacjentach albo przy poszkodowanych, którzy pracują w różnych korpusach, takie podstawowe umiejętności z radzeniem sobie z dużymi krwotokami, z dużymi urazami, z zaopatrywaniem tych takich najbardziej spotykanych, najczęściej znaczących kwestii. Jak byście to ocenili? Możemy się posłużyć skalą albo po prostu waszymi doświadczeniami. Kasiu, może zaczniesz. Ja tak w ogóle zacznę od tego, że troszeczkę Cię przerywało nawet mi, jak ja Cię słuchałam teraz. Okay. Nie wiem, czy to jest właśnie moja wina, czy gdzieś wyżej, ale to od razu sygnalizuję. Dobrze, to może teraz. Nie wiem, jak Robert i Marcin. Czy wszystko słyszeli? Ja słyszę cały czas. Okej, czyli może coś u mnie przerwało. Dobra. To tak. Jeżeli chodzi o tamowanie krwotoków, to myślę ogólnie, że jest dużo lepiej niż było kiedyś. To cały czas idzie w dobrą stronę, zresztą bardzo wszyscy nad tym ciężko pracujemy. Co jakiś czas jakieś wydarzenie spowoduje, że ten trud spada o kilkanaście procent w dół. Natomiast wszyscy dokładamy cały czas starań, żeby jednak ta wiedza o tamowaniu krwotoków prawidłowe i nie banie się zastosowania opasek zaciskowych cały czas się pojawiała.
I generalnie rzeczywiście bardzo dużo jeszcze jest medyków, którzy kultywują te natomiast boją się z jakiegoś powodu zakładania i używania opaski zaciskowej. Nie wiem, znaczy może inaczej, statystycznie wiem, skąd to się bierze. Wiemy jakby skąd ten strach przed opaską i różne jej takie fluktuujące historyczne wydarzenia, jak działały rzeczywiście na nas wszystkich. Były momenty, że większość środowiska je kochała albo nienawidziła. Natomiast w tej chwili naprawdę już wszystkie wytyczne wspólnie, jednolicie mówią, żeby się nie bać i żeby tę opaskę używać jak najbardziej, nawet od razu, jeżeli ten krwotok jest masywny, jeżeli mamy wątpliwości i chcemy użyć jej od razu. Tak, kiedyś w wytycznych cywilnych, pamiętam, był taki moment, że ona była tam 5. budyń po Kisielu i można było jej używać tylko jeżeli na przykład opatrunek uciskowy był nieskuteczny i były takie różne tego typu właśnie pomysły, natomiast jak najbardziej teraz używamy od razu opaski uciskowej, bo często tylko ona będzie w stanie powstrzymać bardzo masywny krwotok i nie boimy się, dlatego że w warunkach, w których się znajdujemy, nie ma możliwości, żebyśmy nie zdążyli dojechać do szpitala, żeby ten transport przedłużał się na tyle, żeby ten poszkodowany miał problem i zaraz tracił wszystkie możliwe kończyny. No nie ma takiej opcji. Okej. Marcin, teraz do Ciebie ta uwaga pod kątem może tej świadomości takiej w ogóle na co dzień, jak oceniasz te naszą wiedzę, umiejętności z radzeniem sobie w takich sytuacjach? Wiedza już idzie trochę do góry. Już jest trochę lepiej, tak dyplomatycznie powiem. Problem leży w wielu elementach, tak, składowych. Takim elementem między innymi będzie wyposażenie samych zespołów, które leży i kwiczy. Naprawdę, leży i kwiczy, jak rozmawiam z osobami, z którymi mam kontakt, bardzo często dostaję informację, że jeżeli opaska już jest, to jest 1 sztuka. Sorry, w przypadku poważniejszej jakiejś rzeczy to ta 1 sztuka jest niczym, tak? Nawet ona sama może być nieskuteczna, bo są osoby, które potrzebują 2 opasek na kończynę. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, pewna świadomość koordynatorów medycznych, kierowników, dyrektorów i tak dalej, która też powoduje, że niejako wykonywanie tych w cudzysłowie zaawansowanych technik tamowania krwotoków nie jest wykonywane, bo nie ma sprzętu i ludzie przez to improwizują. A improwizacja trzeba umieć improwizować, zazwyczaj staje się nieskuteczna. Kolejnymi rzeczami tutaj, które są, to pewne pozostanie w miejscu, w którym się nauczyłem. Bo do tej pory by się nic nie działo, to nic się nie stanie. Bo ja się nauczyłem i to wszystko działało do tej pory, bo zawsze tak robiliśmy i to jest ok. Nie, to myślenie, które trzeba zmienić. Dzisiejszy przykład z Hollywood Beach z Florydy, który też pokazał pewne rzeczy, tak, gdzie mimo kampanii, mimo tego, że Floryda jest dosyć mocna w zakresie szkolenia ludzi, no problemem było to, że zamiast użyć środków, które były dostępne na tamtym terenie, co dostałem już informację, wszystkie osoby zostały zaopatrzone metodami improwizowanymi. Nawet policjanci nie mieli przy sobie opasek. Pomimo tego, że w Stanach na dzień dzisiejszy jest obowiązek, że każdy policjant, każdy funkcjonariusz ma posiadać opaskę. Nie mieli tego, więc nie zostały one użyte. To w Polsce też jest kolejny problem służb, tak, które powiedzmy Straż Pożarna posiada w swoich zestawach, ale policjanci w większości, jeżeli posiadają, to własne prywatne. A to oni bardzo często, i strażacy, i policjanci są pierwszymi, którzy są na miejscu zdarzenia i muszą ją użyć, tak? Czy to dla siebie, jeżeli jestem funkcjonariuszem Wydziału Kryminalnego, tak, i zostanę postrzelony, czy strażacy w momencie, kiedy przyjeżdżają na jakiś wypadek komunikacyjny, gdzie trzeba użyć opaski bez masywnych krwotok. Okej.
Robert, a ty jako szkoleniowiec, osoba, która zderzasz się bardzo często z kursantami i ci, którzy przychodzą do ciebie na nowe szkolenia, na recertyfikację, znaczy nowe edycje, albo te osoby, które są po raz pierwszy, czy mógłbyś ocenić w jakichś kilku słowach, komentarzach na dzień dzisiejszy stan wiedzy, umiejętności tych bardziej i tych mniej zaawansowanych medyków i tych osób, które w ogóle chcą się szkolić z takich procedur taktycznych, które są implementowane także w pierwszej pomocy, jak już to było powiedziane. Czy możesz jakiejś skali użyć, żebyśmy wiedzieli, na czym stoimy, żeby mieć punkt wyjścia do dalszej rozmowy? Tak, oczywiście. To znaczy, ja bym to bardziej podzielił na może takie podstawowe grupy, jak zespoły ratownictwa medycznego, tak jak Marcin powiedział, straż pożarna, Super. Policja i powiedzmy służby wojskowe, tak? No, nasza armia przez kilkanaście lat na misjach była, prawda? Więc potrzeba jakby istnienia tej medycyny i tych umiejętności jest zaznaczona i ten rozwój tej medycyny jest. On w różnych okresach jest na różnym poziomie, prawda? Natomiast w wojsku coś dobrego się powiedzmy dzieje powoli. Jeżeli chodzi na przykład o policję, no to tutaj bardzo większość ludzi, którzy do nas przyjeżdża na kursy, przyjeżdża za swoje prywatne pieniądze. Tak jak Marcin powiedział, sprzęt kupują za swoje prywatne pieniądze. Bardzo dużo tutaj myślę jest takie podejście mentalne, prawda, że dobra, opaska TC3 to jest dla antyterrorystów czy dla jednostek specjalnych. No, ja jestem zdania, że tak naprawdę to ratownictwo w pierwszej kolejności jest właśnie dla policjanta z prewencji, który tak de facto nie wie, na co wejdzie, na co trafi i z czym się będzie musiał zmierzyć. Jest w dwuosobowym patrolu, prawda? Jeżeli mówimy o działaniu pododdziałów kontrterrorystycznych czy tam jakichś grup realizacyjnych, to one najczęściej jadą już na jakąś rozpoznaną, prawda, na rozpoznane miejsce, robota jest w jakiś sposób zaplanowana, wchodzą na ciężko, są wyposażeni, dobrze uzbrojeni, nie jest łatwo się im tak przeciwstawić, więc tutaj uważam, że jeszcze trochę tej mentalności brakuje. Do tego oczywiście idzie sprzęt. Do dzisiaj niestety spotykamy się z tym, z czym walczymy od X lat, czyli głównym kryterium zakupu jest zazwyczaj cena sprzętu i szkolenia niestety, ale skupię się teraz na sprzęcie. Jeżeli przysłowiowa pani Grażynka w zakupach publicznych widzi opaskę CAD za 150 zł i opaskę typu CAD za 30 zł, no to co ona zrobi? Ona pomyśli, ona kupi 5 opasek za jedną i ona nie rozumie tego, że to pęka, że to nie działa. Dla niej CAD i CAD to jest to samo, nazywa się tak samo, prawda? Więc niestety to jest problem w wielu miejscach i gdzie nawet topowe, że tak powiem, multikamowe instytucje do niedawna wyjeżdżając gdzieś tam na różnego rodzaju wyjazdy, dostawały w zestawach chińskie podróbki, prawda? Jeżeli chodzi o zespoły medyczne, Kasia, przepraszam cię, Robercie, Kasia próbuje tylko coś pokazać. Kasiu, czy jest oryginał, czy to jest podróbka? Jeżeli tylko Robert ten wątek wtrącił. Mamy podróbkę tutaj, dlatego jakby w trakcie po prostu, jak Robert mówi, chciałam pokazać. Tego jest mnóstwo wszędzie i tutaj jakby nie tylko pani Grażynka, ale też oczywiście właśnie w niektórych służbach króluje taka opaska, bo jest najtańsza. No i na Ukrainie to oczywiście jest standard i one są hurtowo po prostu wrzucane, zalewane kartonami, całe ściany kartonów i medycy ukraińscy, z którymi na przykład my współpracujemy, no to dosłownie te kartony po prostu stoją i ostatnio na przykład pieski biedne nie miały się czym bawić, więc opaska posłużyła bardzo dobrze do tego celu. Okej. Kasiu, jeśli pozwolisz, do tego wątku wrócimy, damy skończyć Robertowi, bo to jest bardzo ważne. Będziemy na ten temat dyskutować, bo ja bym chciał, żebyś wskazała takie najważniejsze kwestie związane z tymi wadliwymi bublami, które nie powinny się pojawiać. Robert, oddaję tobie głos, taki niespodziewany przerywnik w twojej wypowiedzi. Nie ma problemu. Jeżeli chodzi o dalsze grupy, czyli na przykład straż pożarną, tak? Straż pożarna w nowych zestawach R1 ma opaski, tak? Niestety kilkunastokrotnie i w OSP głównie, jak robiliśmy zajęcia z KPP, były tam podróbki.
Niestety, no tutaj jeszcze brakuje świadomości, jak rozpoznać oryginalny sprzęt, jak go kupić, gdzie go kupić. No dopóki zawsze kryterium wyboru będzie cena, no to takie rzeczy się będą działy, bo jak ktoś kupuje 10 jedynek, to nie sprawdza, czy tam w środku jest oryginalna opaska, no bo skoro jest jakaś, to na pewno jest dobra. No, ja widziałem opaski kat, które były robione pod Radomiem gdzieś, tak? No i są, i ktoś to sprzedaje, prawda? Jeżeli chodzi o medyków, to z mojej perspektywy na PHTLS do nas, czy na jakieś TC3 przyjeżdżają ludzie, którzy przyjeżdżają zazwyczaj za swoje pieniądze, więc chcą się szkolić, chcą się edukować, więc no ja spotykam, nie wiem, w moim otoczeniu na szkoleniach takie pozytywne jednostki, które czują potrzebę rozwoju, prawda, więc tutaj myślę, że ta świadomość rośnie, prawda, tutaj dużo roboty robi na pewno swoimi postami Marcin, tak, który propaguje te opaski uciskowe, tutaj bardzo duże też podziękowania oczywiście i dla Kotleta z Paramedic Poland i Tomka Janusza z Prehospital Blogu, którzy wrzucają na bieżąco mnóstwo badań, które już są takim po prostu mieczem samurajskim, żeby ścinać te głowy, które mówią, że opaski są złe, prawda, bo to już jeżeli ktoś nie potrafi zrozumieć tylu dowodów naukowych, to może powinien wrócić do podstawówki i nauczyć się czytać ze zrozumieniem, no bo ja już nie mam innej metody przemawiania do tych ludzi, tak? I kwestia tego, co Marcin powiedział, no to niestety to się też zdarza w każdej instytucji, czyli przysłowiowy pan Mieciu z pajką z wąsem, tak? Tak robiliśmy 25 lat, ja 25 lat w karetce jeżdżę, już wszystko widziałem, ty mi tutaj o ALS-ach i TLS-ach nie będziesz mówił. No takie jednostki dalej są, natomiast no, widać na pewno dosyć duże zmiany. Słuchajcie, moi drodzy, to pytanie, które będzie następne, to trochę w kontekście, Robert, twojej pracy, Marcina pracy, ale też Kasi, która kiedy jeździ na Ukrainę i pracuje z medykami, ale też pomaga cywilom i rannym żołnierzom, obserwuje przestrzeń publiczną, może też masz, Kasiu, wnioski z tym związane. Jak taka cywilna przestrzeń, nasza codzienność ma coś do zaoferowania w budowaniu i tworzeniu takich rozwiązań związanych z takimi procedurami medycznymi, taktycznymi? Czy nad tym można byłoby się pochylić, nad tym zagadnieniem, żeby może zaproponować jakieś ciekawe rozwiązania, nie wiem, zarządzającym miastami, samorządom, może wręcz całemu systemowi w Polsce, jaki funkcjonuje. Jak byście się mogli do tego odnieść, bo żeby pójść dalej, to też warto byłoby uzupełnić o kilka waszych komentarzy, co my, cywile, poza mundurem czerwonym, moglibyśmy w swojej przestrzeni jeszcze robić, żeby wspierać ten system taktyczny, no bo tak będziemy go dzisiaj używać. Kasiu, może. Tutaj ten smog ma kilka głów i tu jest bardzo dużo elementów zmiennych, które mają na to wpływ, więc zanim zaczniemy w ogóle mówić o tym, co należy tam implementować, co będzie miało największy sens w tym środowisku cywilnym, żeby to jak najlepiej działało, to zastanówmy się w ogóle, w jaki sposób możemy to robić. Pierwsza sprawa to jest na pewno działalność medialna, bo w tej chwili mamy wiek internetu i wiadomo, że to słowo w internecie jest najbardziej popularne, najczęściej widziane i jeżeli jest to wszystko PR-owo dobrze zrobione, no to te osiągi są duże i te zasięgi są duże. I tutaj oczywiście to jest ten miecz obusieczny, bo z jednej strony jesteśmy w stanie dotrzeć z tym EBM-em, czyli Evidence-Based Medicine, czyli wszystkim tym, co jest naukowymi dowodami, bardzo szeroko, natomiast z drugiej strony bardzo łatwo jest też to zniszczyć, dlatego że każdy Janusz i Grażyna, którzy będą chcieli, są w stanie wypowiedzieć też swoje zdanie na ten temat, które wcale nie musi być w żaden sposób naukowe ani zgodne z bieżącą wiedzą naszą. Więc tak jak często to obserwujemy, niestety właśnie to działa w dwie strony, no ale warto cały czas próbować i cały czas właśnie udostępniać te wartościowe materiały. Tu już Robert dziękował tak wielu osobom, więc już nie będę, że tak powiem, tego powtarzać, natomiast zdecydowanie to jest super robota i bardzo mozolna niestety. Druga kwestia, powinniśmy zdecydowanie bardziej docenić całą społeczność, którą mamy ratowników niemedycznych, tak, czyli to KPP, ci nasi tacy first responderzy.
W wielu krajach jest to dużo bardziej docenione środowisko, jest dużo lepiej wykorzystane. Ja jestem ogólnie bardzo za tym, żeby ci first responderzy mogli być jakoś zaimplementowani do systemu i wykorzystani, dlatego że ratowników medycznych jest po prostu mało i nie ma potrzeby, żeby oni jeździli do pierdół, które taki first responder spokojnie mógłby sam ogarnąć. I uważam, że to jest w ogóle niewykorzystana naprawdę duża wartość i w tym środowisku też bardzo jest ważne, żeby o tym wszystkim mówić i to te dobre procedury i dobrą naukę jak najbardziej szerzyć. Akurat KPP, które jest w formie, którą mamy, ma dużo do życzenia i tutaj akurat nie jestem fanką, to trzeba by troszeczkę uaktualnić i ten program, te pytania, to wszystko lekko się nad tym pochylić, ale generalnie jest to naprawdę duże pole do popisu i to są ludzie, którzy już mają jakąś wiedzę, która naprawdę może medycznie się bardzo przydać, co widać zresztą po przecież chociażby strażakach, którzy w większości na tym KPP bazują. Co więcej, no oczywiście kwestia finansowa, o której Robert już wspominał, tak, to jest duży problem i praktycznie od dolnych szczebli jest nie do przeskoczenia, tutaj musi się coś zadziać wyżej, dlatego że jeżeli my nie będziemy w stanie dostać na zespół wyjazdowy opaski zaciskowej albo dostaniemy tylko jedną sztukę, albo jeżeli pan będzie chciał w ogóle zajmujący się zamówieniami kupić nie kata, tylko opaskę typu kat właśnie za złotych, w tej chwili to już nawet chyba po 12 złotych widziałam, też chodzą nie tylko 30, to już stare czasy, no to mamy problem, tak, bo nie wszyscy ci turbole, którzy to ratownictwo kochają, którzy się tym jarają, którzy będą chcieli, to te opaski kupią sobie sami. Natomiast cała reszta, no sorry, winetu, jeśli nie mają na czym pracować, to czym mają ten krwotok tamować, tak? No to wrócimy do ery opatrunków w wiodełkę i pasków skórzanych, których nadal jest dużo osób, które są fanami. Nad skutecznością myślę, że jeszcze się nieraz wypowiemy. Marcin, a co ty zauważasz tej cywilnej przestrzeni, takiej publicznej, coś, co powinna albo ma do zaoferowania w ramach takiego budowania lepszego systemu, świadomości, polepszania, wspierania do takich sytuacji, kiedy rzeczywiście się coś na grubo odwali i trzeba wszystkie ręce na pokład wyciągnąć? Kasia już powiedziała pewne rzeczy, tak? Budowanie tej drabiny osób, które udzielają pomocy. W Stanach Zjednoczonych jest ten podział moim zdaniem na bardzo fajnym poziomie, w Wielkiej Brytanii podobnie, gdzie ekipy, które są na poziomie Emergency Medical Responder, to jest najniższy, odpowiednik naszego KPP. Oni są w stanie naprawdę bardzo dużo rzeczy zrobić, robiąc w swoich społecznościach. Te systemy, które są powiązane z zespołami straży pożarnej w Stanach, co nie, czy policjanci posiadają własne jednostki, które ich wspierają w tym zakresie, robią bardzo dużo. Kampania cała, która wyszła ze Stanów Zjednoczonych po Bostonie, po maratonie w Bostonie i zamachach, które tam doszły, bardzo mocno naciska na to, żeby jak największa ilość ludzi przeszła to przynajmniej podstawowe szkolenie. Czy to będzie tylko stamowanie masywnych krwotoków, bo szkolenie Stop the Bleed to nie tylko, od razu zaznaczam, tak, masywne krwotoki, opaski, duperele, to jest cały zestaw szkoleń, który jest właśnie First Care Provider czy FUDS, tak, nalętowy, gdzie ludzie uczą się podstawowych rzeczy. Dzięki temu społeczeństwo jest dużo bezpieczniejsze, jest w stanie samo sobie pomóc. Coraz więcej na świecie pojawia się rozwiązań, gdzie przy AED znajdują się tak zwane traumapaki, w której znajdują się podstawowe rzeczy. To jest zwykła apteczka, która ma służyć do tego, żeby zabezpieczyć najgorsze rzeczy, tak? Czyli właśnie masywny krwotok w tej lub w tej wersji, tak? Czyli packingu czy opaski, ran w klatce piersiowej, które trzeba zaopatrzyć, czy w jamie brzusznej, tak? Na szybko.
AED, które będzie nam potrzebne do BLS-u, zwykła maska czy worek, podstawowy worek, tak mały jakiś tam, do tego, żeby prowadzić oddech zastępczy. I to jest w przestrzeni publicznej. Jakiś czas temu, nie pamiętam, chyba bodajże 1,5 roku temu, dostałem informację, że w Polsce pojawiły się podobno zainstalowane takie apteczki w jakichś centrach handlowych. Niestety do tej pory nie udało mi się potwierdzić tego, a byłoby to bardzo fajne rozwiązanie, bo życie pokazało nam jasno, tak, atak nożowników w 2 centrach handlowych, tylko i wyłącznie w zeszłym roku, tak, które doprowadziły do pewnego rodzaju zdarzeń. Atak niedawny chłopaka, który zabił 1 osobę i ranił kilka osób nożem. To pokazuje, że w tej przestrzeni publicznej takie rzeczy muszą się znaleźć, po to, żeby osoby, które przynajmniej będą miały jakąś tam wiedzę minimalną, będą w stanie wziąć, wykorzystać sprzęt, który jest w otoczeniu. To się powinno iść w tym kierunku. Tak? Same szkolenia, tu już powiedzmy kwestia osób, które wykonują ten element. Ratownicy medyczni, którzy uczą KPP, powinni też popatrzeć na to, ok, mamy te wytyczne, które nam ustawa nakłada, ale może pójdźmy troszeczkę szerzej. Pokażmy tym ratownikom, że by wykonywali rzeczy, które są zgodne z aktualną wiedzą medyczną, z wytycznymi najnowszymi, a nie tym, na podstawie czego zostało KPP gdzieś tam kiedyś dawno temu wymyślone. Tak? Zmiana, która nastąpiła w KSRG w 2021 roku, gdzie zostały wprowadzone niejako hemostatyki, opatrunki wentylowe, pas miedniczy do zestawu R1, mówią jasno, że ok, idziemy powoli w dobrym kierunku. No, zabrakło pewnych rzeczy, moim zdaniem, może to się już zmienia, a mianowicie, no, skoro wyposażyliśmy, to przeszkolmy też. Nowe osoby, które idą na to KPP i uczą się na tej torbie R1 z tym wyposażeniem, one już się tego uczą. Ale brakuje jeszcze tych osób, które już się kiedyś dawno temu zdobyły te uprawnienia. Oni teraz robią recertyfikację. Już jest lepiej, bo na tych recertyfikacjach ratownicy już uczą się wykorzystania tego sprzętu, ale idzie to zbyt wolno, bo ta recertyfikacja jest co 3 lata, a sprzęt mamy dziś. My powinniśmy dziś, tak, już mieć przeszkolonych tych ludzi, żeby oni już wiedzieli, tak, a nie czekać na to, że oni będą mieli dobrą certyfikację. Jasne. Z pewnością padło bardzo dużo rzeczy. Jeżeli, Robert, chcesz uzupełnić coś od siebie, to bardzo cię proszę, a może kolejne pytanie zadedykuję tobie, bo wydaje... Ja muszę jeszcze najpierw coś uzupełnić, jeżeli mogę. Tak, bo Kasia poruszyła bardzo ważny temat, czyli zasięg social mediów i telewizji, tak, i jest to dobre, są to dobre oczywiście środki do przekazu, do dotarcia jak największej ilości ludzi, natomiast do telewizji może być zaproszony każdy, przyjść w kombinezonie ratownika, być znanym, lubianym i chyba szanowanym i gadać totalne bzdury, nie mające nic wspólnego z najnowszą wiedzą medyczną. I to jest niestety coś, czego nikt nie weryfikuje no i tak też się dzieje. Później ci ludzie niestety dostają wiedzę, która nie działa, która nie ratuje i nie ma to takiego efektu, jakbyśmy chcieli uzyskać, więc to jest coś, nad czym jakby nikt nie ma kontroli, bo ktoś, TVN sobie może zaprosić takiego ratownika, TVP takiego, no może przyjść każdy, prawda? No i każdy, skoro jest ratownikiem i 20 lat stażu ma w ratownictwie, to znaczy, że na pewno się zna. No musi być fachowcem, prawda? To jest pierwsza rzecz. Kolejna rzecz to jest to, co powiedział Marcin, kampanie społeczne, tak? W bloku reklamowym może zamiast puszczać w tym kraju cały czas reklamy, żeby konar komuś zapłonął, tak? Czyli braweran i kredyt, a najlepiej weź kredyt i kup kilo braweranu, no to może puśćmy ludziom coś sensownego, prawda? Były przez chwilę bardzo fajne kampanie społeczne z PZU, zwolnij przed przejazdem, szkoda życia i było zwolnij przed pasami, prawda? Były takie 2 bloki puszczane w blokach reklamowych i teraz pociągnąć to dalej. Co zrobić, jak już nie zahamowałeś, jak w coś uderzyłeś, jak trafiasz na wypadek. I tu są proste rzeczy. I tutaj to jest element, myślę, kluczowy, który dla naszego społeczeństwa jest istotny, to są kampanie społeczne.
bo my możemy szkolić, ale jeżeli ludzie nie będą bodźcowani jeszcze z zewnątrz, właśnie poprzez kampanie społeczne, z tego co pamiętam, najwyższy wskaźnik przeżycia w Europie w pozaszpitalnym NZK jest chyba w Danii i tam jest całe multum tych kampanii społecznych. Można sobie wejść na YouTube'a, to samo jest w Stanach Zjednoczonych, tak, piosenka Stay Alive. John nie myśli, John uciska sobie klatkę piersiową, nuci piosenkę i jest okej, tylko to działa, prawda? U nas tych elementów brakuje i dopóki ich nie będziemy wprowadzać, natomiast no, ja jedyną kampanię społecznościową, jaką widziałem, to zrobiła firma AED Max z SKM-ką warszawską i to jest kawał dobrej roboty, natomiast to jest element lokalny, a to musi iść na skalę krajową, taką, żeby każdy Janusz, każda Grażyna, no bo wiadomo, my też mamy bardzo specyficzne społeczeństwo, prawda? Przeciętny Polak po 4 sezonach House'a i Leśnej Góry jest anestezjologiem z 15-letnim doświadczeniem. Jest, taka jest prawda. Natomiast wszyscy się na wszystkim zdają, to było widać podczas pandemii, natomiast każdy, kto pracował w zespołach ratownictwa medycznego, jak się przyjeżdża do wypadku, to się okazuje, że tych anestezjologów tam nie ma. Coś mi teraz przerywa głos? Jak jesteś teraz, tak już jestem. Jak już jesteś teraz w tym miejscu, to ja bardzo cię proszę, żebyś może ty sam indywidualnie, a jeżeli Kasia i Marcin chętnie dopowiedzą, to bardzo proszę, to gdybyś mógł przedstawić w kilku zdaniach, jakie są obecnie, na dzień dzisiejszy, na dzień 30 maja 2023 roku, kiedy mamy 90. odcinek NT Live z waszym udziałem, jakie obowiązują standardy, bo zarówno w procesie edukacji, treningu, w ramach posługiwania się procedurami, o których dzisiaj jest mowa, zarówno na takim bardzo podstawowym poziomie, ale też nieco wyższym i już super zaawansowanym. Znaczy tak, my na przykład bazujemy, jeżeli chodzi o kursy podstawowej pierwszej pomocy, to bazujemy tutaj bardzo mocno na programie, który jest programem na MT. Już wspominaliśmy o tym kursie, on się nazywa FODS, czyli First on the Scene, prawda? I tutaj oprócz właśnie użycia defibrylatora, prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej jest element tamowania masywnych krwotoków, tam jest dodatkowo element użycia autostrzykawki z adrenaliną. Miejmy nadzieję, że te prace, które trwają, żeby osoba niemedyczna tej autostrzykawki normalnie mogła użyć, że to wejdzie. I to jest taki naprawdę program przemyślany, bazujący na statystykach ze Stanów Zjednoczonych, który skupia się na tym, co najważniejsze, czyli na tych zagrożeniach życia. Tak? Jeżeli chodzi o kursy bardziej rozbudowane, które mogą być gdzieś tam poświęcone bardziej pacjentowi urazowemu, to pamiętajmy o tym, że kurs PHTLS, Pre-Hospital Trauma Life Support, ma wersję First Responder, tak? Czyli dla osób niemedycznych i myślę, że taki PHTLS w wersji First Responder jest kapitalnym uzupełnieniem dla ratowników KPP. Marcin, a ty z punktu widzenia bycia ambasadorem marki Stop the Bleed albo całej tej filozofii, ty reprezentujesz tutaj godnie naszą Polskę. Co dołożysz do tych jeszcze najważniejszych, najnowszych standardów w procesie kształcenia, treningu? Użyję jeszcze jednego słowa, nawet późniejszej recertyfikacji umiejętności praktycznych. Wprowadzenie w końcu na etapie studiów pielęgniarskich, ratownictwa medycznego, lekarskich, tego, żeby ludzie się tego uczyli już. Rozmawiamy, przyjeżdżają do nas na szkolenia studenci, my z nimi rozmawiamy. Oni jasno mówią, to co oni wynoszą ze szkoleń u nas, tego nigdy nie widzieli w pracy lub widzieli tylko i wyłącznie, bo ktoś pokazał slajdy lub wyciągnął na chwilę fantoma i pokazał, o słuchajcie, to się robi tak. Nie mieli możliwości poćwiczenia, popraktykowania, wykonania powtórzeń wielokrotnych, tak, popracowania na jakichś tam symulacjach, które pozwolą im na wykorzystanie tego sprzętu, tych umiejętności, które zdobywają. To od tego miejsca musi się zacząć, czyli od tych podstaw, żeby student pierwszego roku już na samym początku nauczył się tej praktycznych umiejętności,
coś, co jest rozwiązaniem międzynarodowym, tak, że ludzie uczą się więcej praktycznie, mniej teoretycznie w cudzysłowie, tak? Albo inaczej, że każda teoria jest od razu przekuwana na praktykę, bo to daje wymierny efekt. Osoba, która będzie po pierwszym roku, będzie już potrafiła wykonać pewne rzeczy. Widzę po studentach uczelni w Nysie, którzy sami się garną do tego, żeby się doszkalać na zewnątrz, żeby jeździć na zaawansowane szkolenia, tak, dokształcać się samodzielnie, co inwestując w własne środki, bo na uczelni nie nauczą się wszystkiego, co jest im potrzebne. Okay. Mieliśmy Robert też potwierdzi to, że mieliśmy wielu właśnie strażaków, ratowników KPP, którzy swoją determinacją, zachowaniem i chęciami zaliczyli egzamin dla osób medycznych, potrafiąc zaliczyć go na naprawdę bardzo wysokim poziomie, nie na minimum, ale na tym samym poziomie co ratownicy medyczni, z bardzo dużym doświadczeniem, z dużo głębszą jakąś tam wiedzą, co nie umiejętnościami, etc., etc. I to jest to, żeby zachęcać ludzi do tego, żeby się szkolili. Stop the Bleed ma na celu, żeby każdy Kowalski, tak, w Stanach, każdy Smith, tak, nauczył się, każdy John, żeby umiał to zrobić, tak. W niektórych miejscach już jest to obligatoryjne ustawami federalnymi czy ustawami lokalnymi co nie danego stanu, że pracodawcy, którzy zatrudniają więcej niż określoną ilość ludzi, mają obowiązek przeszkolić ich w zakresie na przykład Stop the Bleed. Dlaczego? Bo to jest wymierny efekt, tak? To jest to wymierny zarobek dla państwa w cudzysłowie, bo im szybciej ktoś zadziała, tym mniejsze straty, tak? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Na tym musimy się skupić. Czyli tym, żeby to bezpieczeństwo społeczne wyciągnąć na najwyższy poziom. Czyli do tych najnowszych standardów, o których powiedział Robert, o tych wytycznych, które powinniśmy zasięgać, do nich sięgać, powinniśmy również rozbudowywać taką odgórne poczucie współodpowiedzialności za siebie w życiu prywatnym, w biznesie, po to, żeby tych rannych w normalnym środowisku i kosztów finansowych z tym związanych po prostu było jak mniej. Tak ja to odczytałem. A powiedz mi, Kasiu, a ty, jeżeli tak przeszukasz szybko pamięcią coś, co nie padło jeszcze w tej części, by zniknęłaś nam na chwilkę, ja pytałem o najnowsze standardy, najnowsze wytyczne, najnowsze procedury, które obowiązują obecnie na dzień dzisiejszy. To co jeszcze powinniśmy wiedzieć na tę chwilę? Najnowsze standardy, co powinniśmy wiedzieć. Czy Ukraina już coś nam pokazała? Czy może wojna w Ukrainie pokazała już pewne rzeczy, które już są pewnymi rekomendacjami? Czy to jest stanowczo za wcześnie, by w tym momencie mówić o pewnych rzeczach? Czy generalnie tak, jeżeli chodzi o najnowsze wytyczne, no to mamy je od stosunkowo niedawno, więc tutaj pierwsza sprawa, no to zachęcam zawsze wszystkich, czy osoby medyczne, czy osoby po KPP, żeby się z nimi zapoznały, bo tutaj jest najczęściej pies pogrzebany i bardzo dużo niestety kojarzy szkoleń i podobnych sytuacji, w których niestety, ale szkoli się osoby na bazie wytycznych starych i to nie tylko tych z 2000 na przykład roku 15, czy nawet z 10, ale jeszcze wcześniejszych, to też niestety się zdarzało. Więc na pewno wszyscy aktualizujmy tą wiedzę, to jest pierwsza sprawa. Druga kwestia, jeżeli chodzi o sytuację na Ukrainie, to myślę, że na wnioski takie ogólne, oficjalne jest zdecydowanie za wcześnie, natomiast różnic jest rzeczywiście sporo i obserwujemy powoli, jak Amerykanie przygotowują się do tego, żeby trochę
swoich wytycznych, tak, głównie tych TT3, coś tam troszkę może zmienić, zaimplementować. Przy nas zresztą nieraz zespół amerykański przyjechał na miejsce do Donbasu, żeby porozmawiać z dowódcą właśnie tej roty medycznej, tak, czyli tego naszego pułku medycznego, czy też batalionu. I regularnie oni się dowiadują na miejscu o sytuację, właśnie dopytują się medyków o wszystkie właśnie szczegóły, różnice i koncepcje działań, jak to realnie wygląda. Regularnie pytają się o śmigłowce, o Medewak rodem z Afganistanu, który pamiętamy, który rzeczywiście wtedy był bardzo charakterystyczny. I tutaj na przykład nasz komandir roty medycznej regularnie odpowiada im, że no niestety, ale do ewakuacji medycznej żadnych śmigłowców nie mamy. Jak pytają dlaczego, to odpowiada im zawsze jednym zdaniem: a czy macie jednorazowe? Więc na tym kończy się dyskusja, więc rzeczywiście cały medewak odbywa się pojazdami kołowymi, więc to jest jedna z głównych różnic, która przekłada się na wiele innych kwestii, w tym między innymi niestety na czas tej ewakuacji. Co jeszcze się zmieniło mocno w kontekście ogólnym i medycznym i tym taktycznym, to jest fakt, że nie mamy do czynienia z typowym, jak to Robert lubi mówić, Johnem, czyli młodym, silnym facetem, żołnierzem, tylko na Ukrainie walczą wszyscy. I większość żołnierzy niestety nie wygląda tak jak typowy żołnierz z Afganistanu, tylko jak starszy pan, który waży 50 kilo, bo jest tak wyniszczony, jest chudziutki, więc okazuje się na przykład, że nie wiem, opaska BOA, którą mamy na przykład na nim nie działa, bo jest za duża, że jest problem z niektórymi opaskami zaciskowymi, jest mnóstwo innych problemów i co za tym idzie, te osoby mają też różnego rodzaju swoje choroby im towarzyszące i wszystko to, co idzie z wiekiem i z faktem, że nie są to młodzi, wysportowani żołnierze. Więc są i kobiety, są i osoby starsze, są i osoby bardzo młode i jest pełen przegląd społeczeństwa, więc tutaj idziemy bardziej w stronę tego szkolenia takiego i wytycznych TEK, przewidzianych dla sytuacji nietypowych i taktycznych, ale w środowisku cywilnym, dlatego że tam bardziej bierzemy pod uwagę na przykład inny przekrój społeczeństwa, tak? Więc jest dużo takich różnych kwestii, które nie pokrywają się idealnie z tymi naszymi wytycznymi TT3. I tak, i trzeba po prostu się do tego dopasować, trzeba pracować na tym, co mamy, cały czas się uczymy na bieżąco, dostosowujemy się do sytuacji zastanej, jest bardzo dużo różnych improwizacji. Staramy się robić, ile jesteśmy w stanie na bieżąco właśnie z tym, co mamy. Jestem przekonany, nie jestem akademikiem, dzisiaj nas słucha wiele osób, wspomniany wcześniej przez Roberta, między innymi Tomasz Janus, Marcin Wojcieszak, paru innych, którzy pracują na EBM-ie, więc ja jestem przekonany, że w przyszłości, za rok, za dwa, tych danych będzie więcej, tych prac naukowych. W kontekście wojny trudno powiedzieć, że już dobrze się coś stało. Nie chcę tego powiedzieć, ale jak każdy konflikt zbrojny, jak każda wojna dostarcza nam danych i informacji po to, żeby system rozbudowywać, więc może, Kasiu, kiedyś w przyszłości uda nam się raz jeszcze spotkać i wtedy będzie tobie może nieco łatwiej, żeby bazować na tych faktach, co rzeczywiście można byłoby implementować. Ale chciałbym o coś was zapytać i tu bym bardzo was prosił, żeby może nie skupiać się na dzień dzisiejszy na tym, jak jest, bo różnie bywa z tymi instruktorami, z tymi ratownikami, którzy szkolą. Było już tutaj dzisiaj powiedziane, padło kilka komentarzy na YouTubie, nie chcę do nich wracać. Nie chciałbym tego roztrząsać, bo uważam, że to nie miejsce. NT-Live bazuje na merytoryce, a nie na jakichś takich różnych sytuacjach, chociaż wiem, że to może irytować. Mnie osobiście prywatnie irytuje, ale jako prowadzącego dzisiaj odcinek wolałbym nie iść w tym kierunku. Ale gdybyśmy mieli właśnie dzisiaj, w trakcie naszej fantastycznej audycji, powiedzieć, jaka powinna być kadra instruktorska, kto powinien to być, czym się powinien legitymować i jakie powinien spełniać wymagania po to, żeby zarówno na tym poziomie podstawowym, o którym przed chwilą powiedział Marcin, ale też tym nieco zaawansowanym, o których wspomniał Robert, ale też takim
wymieszanym, kiedy w rzeczywistości dojdzie do jakiegoś konfliktu, wypadku, dużego zdarzenia, tak jak mówi teraz Kasia w kontekście Ukrainy, żeby to naprawdę miało sens, żeby to nie było byle jakie, żeby to nie było jakieś, tylko naprawdę porządne. To jakbyśmy taki profil takiego instruktora mogli teraz stworzyć, to od czego zaczniemy, panie Robercie? Może tak, bo to jest dosyć trudne pytanie, bo dziękuję. Ja lubię czasem słuchać tych wszystkich takich dyskusji, że ten instruktor jest najlepszy, ta firma jest najlepsza i mnie osobiście zawsze zastanawia, kto w jaki sposób to mierzy, prawda? Czy to jest jakaś ilość przeszkolonych ludzi, czy nie wiem, końcowe zeznanie podatkowe roczne firmy, kto ile zarobił i tak dalej, więc nie jestem w stanie do końca odpowiedzieć. Tak, jeśli chodzi o merytorykę, no to na pewno merytorycznie uważam, że oprócz backgroundu jakiegoś medycznego plus jakiegoś doświadczenia z pracą nad pacjentami swojego, bardzo ważne i uważam, że to jest tak praktycznie równorzędne z tym backgroundem medycznym, jest przygotowanie dydaktyczne. Bo można być fantastycznym specjalistą, można fantastycznie wykonywać czynności medyczne i ja słyszałem kilku moich kolegów, których jak zapytali kursanci, ale jak to? On mówi, normalnie, tak, bierze się ciach, nie? Proste. Ale ludzie tego nie rozumieją, prawda? I my musimy jako instruktorzy, którzy edukują, ja uważam przede wszystkim, że dobry instruktor bierze odpowiedzialność za to, co robi. I bierze taką odpowiedzialność, jak ratownik medyczny, który wykonuje medyczne czynności ratunkowe na pacjencie. Dla mnie to jest to samo. Jeżeli ja ludziom sprzedaję jakieś głupoty, to muszę później liczyć się z tym, że być może te głupoty ktoś wykona na mojej rodzinie, próbując udzielić jej pierwszej pomocy. Więc ja swoje szkolenia staram się zrobić najlepiej, jak potrafię. Nie wiem, czy jesteśmy najlepsi, bo jeszcze nie patrzyłem w rankingu Bravo Girl o aktualizacji, więc nie wiem, na którym miejscu jesteśmy. Natomiast tutaj myślę, że całościowo dobrze zrobione szkolenie to też nie tylko instruktorzy, to jest zaplecze sprzętowe, przygotowanie. Ale skupmy się o kadrze. Najpierw kadra. Zostawmy to. Mówimy o kadrze. Ja przede wszystkim tutaj bardzo duży nacisk położę na umiejętności dydaktyczne, tak? Czyli na tę komunikację z ludźmi i sposób przekazywania wiedzy. Oczywiście do tego też trzeba mieć jakieś tam zaplecze, mówię, doświadczenia medycznego, najlepiej z pracą nad pacjentami. I ja bym dodał 50/50, te dwa elementy. Okej, Marcin, to może teraz ty i Kasia coś doda z własnych doświadczeń jako ratowniczka, jako instruktorka w wielu ciekawych projektach i organizacjach, ale też przede wszystkim medyk frontowy w Ukrainie. Marcin. Powiem coś niepopularnego. Dajesz. Nie każda, to Robert już powiedział, że nie każda osoba się nadaje do tego, żeby prowadzić te zajęcia, wykłady czy szkolić ludzi, ale przy medycynie taktycznej nie każdy specjalist, pomimo posiadanej umiejętności dydaktycznych, będzie dobrym rozwiązaniem do tego, żeby uczyć ratowników medycznych ZRM. To, co powiedziałem na początku, sytuacja TEK, czyli cywilna, to nie jest sytuacja frontowa. To są całkowicie inne zachowania, inne metody postępowania i tak dalej. To, co powiedziała Kasia, tu są ludzie, są grupy społeczne, pediatria, geriatria, kobiety w ciąży, etc., etc. Wojsko, które na dzień dzisiejszy broni Ukrainy, są to osoby, które są, w cudzysłowie powiem to, z łapanki. To są wszyscy, którzy chcą walczyć, a co za tym idzie, spotyka się człowiek w tym momencie tam z tym, że właśnie tak powiedziałaś, co nie, że zakładamy opaskę, ta opaska nie jest skuteczna, bo jej minimalny obwód skuteczny jest za duży do tego, żeby założyć tą opaskę w ogóle, bo taka osoba, tak jest ta osoba zbudowana. Jest wiele rzeczy. I tutaj pewne rzeczy. My na ten moment mamy problem w Polsce z tym, że ilość osób, która ma bardzo duże doświadczenie, to doświadczenie wyciągnęła z wojska i teraz trzeba to dostosować troszeczkę do tego, co w cywilu będzie do zrobienia.
rzeczy, które dostaniemy informacje z Ukrainy, nam w tym pomogą. Osoby, które jeździły na misje, czy to Afryka, etc., nauczyła się tego postępowania na terenach z oddalonym dostępem do szpitali, etc., gdzie musiały sobie radzić w tym środowisku dzikim, w cudzysłowie, tak, czyli austerities, tak dalej, tak dalej. To musi podejść, to musi być. Wiedza, która jest nabyta, można nauczyć się z różnych szkoleń. Czy to będzie ze szkoleń IBSC, które przygotowuje instruktorów do tego, żeby uczyli na różnych poziomach, czy to będą szkolenia innych organizacji, czy to będzie NAEMT, czy to będzie RC, etc., które uczą różnych rzeczy, ale to musi być dostosowane. Tak? Środowisko taktyczne, cywilne to jest dużo szerszy pakiet wiedzy, który trzeba mieć, który opiera się na wiedzy już zdobytej, czyli osoby, która ukończyła ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, wydziały lekarskie, etc., i dodatkowo uczy się tego wszystkiego, bo to jest dodatek. Tak? Czyli innymi wyszkolenie combat medyka, który podczas nauki uczy się być emergency medical technician, uczy się reszty rzeczy, a jednocześnie uczy się być żołnierzem. To są 3 różne rzeczy. Tutaj jest inna sprawa, inaczej podejście, inaczej trzeba to wszystko robić i do tego musimy mieć odpowiednich instruktorów. Te podstawowe szkolenia Stop the Bleed są już realizowane i do nich niejako komitet, tak, American College of Surgeons, mówi jasno, to muszą być osoby, które ukończyły jakikolwiek poziom związany z medycyną i ukończyły kurs instruktorski. U nich się to sprawdza. Do tych podstawowych rzeczy, jak założenie poprawne opaski, też się sprawdzi. Tak? Wymóg jest dodatkowo, że musi być ta osoba w czynnej cały czas niejako służbie, tak? Albo świeżo przeszła na emeryturę, tak, retirement. Tak? Tyle. Okay. Więc to wszystko zależy kto kogo. Jasne. Kasiu, a ty kiedy obserwujesz, może nie w tym momencie, jesteś szczęśliwie w domu, bezpieczna, ale kiedy jeździsz na Ukrainę, przepraszam, byłaś tam wiele razy, jakbyś miała w kontekście tych swoich doświadczeń odpowiedź na to pytanie, dołożyć coś od siebie do tego profilu instruktora, takiego, który szkolić powinien, to co do tego jeszcze dołożysz? Powiem tak, to jest w ogóle bardzo skomplikowane pytanie, bardzo trudne, bo jest bardzo dużo zmiennych i z jednej strony może się okazać, że tak naprawdę ktoś, kto nie spodziewalibyśmy się tego, jest świetnym instruktorem i miał tak ogromną motywację i ma tak dużą wiedzę na przykład i teoretyczną i praktyczną, że jest w stanie świetnie takie szkolenie przeprowadzić. Z drugiej strony mamy mnóstwo osób, które chwalą się jakimś doświadczeniem w różnych dziedzinach, a niestety to szkolenie jest kan dupy potłuc, mówiąc wprost. Więc co możemy zrobić? Możemy, że tak powiem, zwiększyć te nasze szanse na dobre szkolenie, sugerując się właśnie jakimiś konkretnymi elementami typu na przykład centrum szkoleniowe uznawane przez na przykład NAEMT, tak, i to wszystko, o czym tutaj chłopaki mówili, i to zdecydowanie zwiększa nasze szanse na powodzenie, bo jest dużo pewniejsze, że ci instruktorzy i to centrum szkoleniowe będzie merytoryczne, będzie dobrej jakości i będzie bazowało na konkretnym programie, który już został stworzony i przetestowany. Natomiast czy wszystko inne będzie do niczego? No też nie, natomiast tutaj mamy do czynienia już troszeczkę ze szczęściem albo z naszymi kontaktami, które możemy gdzieś tam użyć, wypytać i trafić dobrze lub źle. Myślę, że troszeczkę nam takie pokłosie zostało jeszcze z czasów poperelowskich, czyli Polak kombinujący tak zwany i mamy tutaj w prawie duże dziury, jeśli chodzi o usytuowanie tych szkoleń i tak naprawdę każdy może założyć w tej chwili firmę jednoosobową, co w ogóle od pewnego czasu jest super proste i każdy może tak naprawdę szkolić, nie ma tutaj żadnych ograniczeń, więc może powstać w jeden dzień firma krzak i szkolić również krzaki.
I takich firm, które prezentują szkolenia, oczywiście one nie mogą się nazywać TC3, tutaj bardzo istotna kwestia zaznaczę, bo jest to znak firmowy, tak, jest reglamentowana nazwa, tylko nazywają się tam medycyny pola walki, czy różne inne twory tego typu i tych szkoleń po prostu jest jak grzybów po deszczu. I teraz jak wśród nich znaleźć takie, które coś nam daje, jest wartościowe? No tak jak mówię, myślę, że najbezpieczniej jest się kierować konkretnymi całymi systemami, które do tej pory się dobrze sprawdzały, głównie za granicą, u nas powoli na szczęście też. Natomiast to jest bardzo, bardzo szeroki temat i głęboka rzeka. Kasiu, to ja mam do Ciebie pytanie, bo Robert zaczął już na ten temat mówić i oczywiście dopuścimy Roberta zaraz do głosu, ale ja bym chciał, żebyś rozpoczęła dyskusję do kolejnego wątku w kontekście znowu Twoich doświadczeń na Ukrainie, co rzeczywiście się fizycznie przydaje do tego szkolenia. No i pytanie brzmi, jak powinny być wyposażane ośrodki szkoleniowe, miejsca, gdzie prowadzi się szkolenia, kursy, które dotyczą tych procedur, o których dzisiaj mówimy, tak, żeby to się pokrywało z rzeczywistością, czyli jak ty jesteś tam i widzisz i mówisz, kurczę, fajnie, że to było, bo się teraz przyszkoliliśmy na tym i teraz ogarniamy, albo to w ogóle się nie sprawdza, to musi być coś innego. To jak taki ośrodek powinien być w twojej opinii wyposażony z punktu widzenia doświadczeń, a tu zaraz panowie dopowiedzą z punktu widzenia szkoleń, które prowadzą. No myślę, że nie może to być szkolenie, które bazuje głównie na teorii i kilkukrotnym założeniu opaski, bo wiem, że takich szkoleń na pewno jest dużo i niestety później średnio to się sprawdza i w praktyce. Oczywiście sprzęt, którego używamy do szkoleń, jeżeli jest dobrej jakości, jeżeli jest go dużo, jeżeli są różne szmery, bajery, no to jak najbardziej on dodaje, tak, wartości i jest super. I nie dość, że fajnie się na nim pracuje, i oddaje jakiś tam część realizmu przy tym szkoleniu, no to rewelacyjnie to się później przekłada na nasze czynności na miejscu. Natomiast powiem tak, jestem fanką prostej medycyny, to znaczy nawet jeżeli nie mamy jakiegoś super wybajeżonego sprzętu, to też jesteśmy w stanie zarówno takie szkolenie dobrze przeprowadzić, jeżeli mamy na to odpowiedni pomysł i właśnie system sprawdzony, i też jesteśmy w stanie na miejscu działać w sposób prosty, ale skuteczny. Marcin, może teraz coś od Ciebie się dowiemy, a Robert dokończy, bo już chciał poruszać ten wątek wcześniej, a ja absolutnie tak brutalnie mu przerwałem. Nie wiem, w sumie nie mam nawet co dodać. Nie gada, ja może po nim powiem. Dobra, to jak pogada trochę, to jak coś ci wpadnie do twojej głowy, to dopowiesz, ale to bardzo. Scena należy do ciebie, panie Jędryk. Już. Słuchajcie, generalnie no, to, co już Kasia powiedziała, jest tam jakiś minimalny wymóg sprzętowy. Wiadomo, że im tego sprzętu więcej i ludzie mogą się zapoznać ze sprzętem używanym na całym świecie, albo minimalnym na przykład listą sprzętu do przeprowadzenia szkoleń TC3 jest lista sprzętu rekomendowanego, że to jest to absolutne minimum, jeżeli ktoś w ogóle chce się tym zajmować, bo no niestety byłem też kiedyś na jednym szkoleniu z medycyny taktycznej, co ciekawe, międzynarodowym, i instruktorzy międzynarodowi, którzy je prowadzili, pokazali na PowerPoincie, jest takie coś, ale my tego nie mamy, nie? I no dla mnie to była po prostu porażka. To już może lepiej by w ogóle o tym nie mówili, niż pokazali to tylko na PowerPoincie. Dodatkowo na pewno elementem, który jest bardzo istotny w szkoleniach i on naprawdę robi robotę dla kursantów, to są symulacje i scenariusze z charakteryzacją medyczną, nie wiem, tak jak ostatnio u nas na przykład zaczęliśmy używać pozorantów z amputacjami, gdzie mamy jednego pozoranta bez nogi, drugiego bez ręki i to naprawdę ludzi jest w stanie zestresować, więc im więcej jakby realnego, nazwijmy to pola walki, czy też scenariusza symulacyjnego zrobimy na szkoleniu, tym lepiej później może sobie poradzić ten kursant. Ja ogólnie uważam, że dobre szkolenie to jest po prostu dobry film. Dobra scena zrobiona. Może nie taka jak wszyscy myślą teraz, bo się wszyscy tu uśmiechają, tylko inny film, który odwzorowuje po
prostu dobrą akcję, efekty specjalne i tak dalej, bo charakteryzacja, którą używamy, to jest charakteryzacja filmowa, do tego mogą dojść dymy, petardy, granaty, różne dźwięki i tak dalej i robimy jakąś, prawda, inscenizację danego wydarzenia. Im lepiej, im bardziej realnie, tym kursant czuje się bardziej w środku akcji. Okej. A Marcin, coś wymyśliłeś jeszcze? Nie, bo tak w sumie Robert już wszystko powiedział, bo to rzeczy, które zauważyliśmy prowadząc wspólnie szkolenia, gdzie wielką robotę właśnie robią symulacje przygotowane niejako w pełni, czyli mamy pełny scenariusz z tym, że pozoranci są przygotowani z ranami, które mogłyby dane osoby uzyskać i jaką to robotę robi w pierwszej pomocy, tak? Bo te szkolenie robimy też dla pierwszej pomocy, gdzie nagle w firmie, której robimy, ludzie widzą człowieka, który jest przygotowany tak, jakby faktycznie wyglądał w danej sytuacji i muszą sobie poradzić z tymi rzeczami. To ich przygotowuje na przyszłość, co my już dostaliśmy feedbacki z tego, że firmy, gdzie robiliśmy te szkolenia, miały sytuację niejako chwilę później, dzień, tydzień, miesiąc, pół roku, i ludzie, pamiętając, jak było na symulacji, ten stres, który mieli, byli w stanie przezwyciężyć, ruszyć do roboty, wykonać swoją robotę i wykonać ją dobrze, tak? Niezależnie od tego, jaki tam był finał i tak dalej, bo nie było to związane z ich wykonywaniem czynności, ale ze stanem pacjenta, który nie rokował w żaden sposób. Odniosę się jeszcze teraz do jednej kwestii takiej stricte technicznej. Drodzy Państwo, 90. odcinek NT-Live rozpoczął się z samymi przygodami. Rzutem na taśmę wpadliśmy do naszego improwizowanego studia. Zaraz o improwizowanych rzeczach zaraz zapytamy, ale przypomnę dzisiaj tylko, że jest z nami Kasia Daniszewska, jest Marcin Krupa, jest Robert Jędrych i rozmawiamy o takich taktycznych procedurach, które zaczerpnięte gdzieś takich z różnych fajnych przestrzeni. Chcemy pokazywać, że one nie są tylko i wyłącznie zarezerwowane dla wybrańców, którzy posługują się czy bronią, czy jakimś specjalnym sprzętem i dzisiaj o tym rozmawiamy. My jesteśmy niestety w tym momencie tylko i wyłącznie na YouTube, ogląda nas ponad 200 osób, komentarze się pojawiają na YouTubie. Dziękuję, drodzy Państwo, za nie. Zadajecie pytania, odpowiadajcie na nie między sobą, ale też niebawem będzie questions and answers do naszych gości, tak więc zapraszam i już za chwil parę będziemy z Robertem tutaj ustalać kwestie konkursowe. Ale ja mam takie też do Was pytanie, które wyniknęło trochę w trakcie naszej rozmowy, ale też jest jakby przygotowane w scenariuszu. Kasia już troszeczkę o tym powiedziała. Często jest tak, chyba dzisiaj, Kasiu, już mówiłaś o tych paskach, o tych różnych stosowanych środkach, które ludzie wykorzystują, żeby się uratować albo żeby komuś pomóc, no to znowu dajmy sobie taką dawkę merytoryki. Co wytyczne mówią o stosowaniu kombinowanych środków pomocy? No i tutaj wrócimy do tego wątku, co powiedziałaś, Kasiu, jak radzić sobie z rozpoznawaniem, czy coś jest bublem, czy coś jest po prostu nie do użycia, czy coś w ogóle nie powinno być w naszych dłoniach, rękach, a już nie mówię o użyciu w rzeczywistości. Tutaj kolejny temat rzeka. Postaram się to streścić najbardziej, jak jestem w stanie. Pamiętajmy, że musimy rozdzielić jeszcze opaski fejkowe i różne dziwne podróby i koncepcje, które powstały, które są opaskami, tylko po prostu kijowymi. A musimy odróżnić jeszcze środki improwizowane i kombinowane, typu na przykład improwizowana opaska, typu na przykład delta, albo stosowanie jakichś tam pasków od spodni, smyczek od identyfikatorów i różnych takich historii, łącznie z krawatami i wszystkim, co możemy mieć pod ręką. I teraz tak, generalnie jeśli chodzi o wytyczne, czyli odpowiadając bardzo dokładnie na pytanie, to jest tu lekki problem i zgrzyt w mojej ocenie, bo całe EBM tak naprawdę i wszystkie badania, z którymi miałam okazję się zapoznać, a naprawdę się hiperfokusowałam na tym temacie i wydaje mi się, że 90% internetu i kilka książek przewertowałam od strony do strony. I generalnie konkluzja jest jedna, że jeżeli nie ma, generalnie staramy się nie improwizować, tak? I po pierwsze improwizacje typu właśnie pasek od spodni, typu smyczka, typu trytka,
w większości przypadków nie mają możliwości zadziałać. W większości mówię dlatego, że w naturze 100% nie występuje. Tak, jak będziemy mieli bardzo drobną osobę z tym krwotokiem, który jest taki średnio masywny, nie ma tragedii, albo dzieciaczka, to prawda jest taka, że tam przyłożenie ręki często wystarczy, żeby ten krwotok powstrzymać, więc taki pasek akurat ma szansę zadziałać. Natomiast w większości przypadków, jak ten krwotok jest masywny, jak mamy normalny wielki udziec dorosłej osoby, no to sorry, ale nie ma takiej siły okluzyjnej, nie ma takiej możliwości, żeby ten krwotok został powstrzymany przez coś, co nie ma przewagi mechanicznej i tu wchodzi właśnie opaska zaciskowa, cała na biało, po coś ona została w ten sposób wymyślona, żeby miała szansę zadziałać, żeby ten parametr LOP, czyli Limb Occlusion Pressure, miał szansę powstać w odpowiednim właśnie ciśnieniu, w odpowiednich tych parametrach. Więc ja jestem przeciwnikiem stosowania improwizowanych środków uciskowych, natomiast tak jak mówię, to nie jest tak, że nigdy nic nie zadziała, to kompletnie nie o to chodzi. Natomiast bazujemy na jakichś jednak statystykach i zazwyczaj jednak ten masywny krwotok pojawia się u osoby dorosłej przy jakiejś specyficznej sytuacji, a tym bardziej jak mówimy o froncie, tak, to są w większości jednak dorośli ludzie, żołnierze, którzy walczą i te masywne krwotoki jeszcze są w sytuacjach, które nadal znajdują się w strefie niebezpiecznej i nie ma czasu na, za przeproszeniem, pierdzielenie się z innymi pomysłami na to, jak to krwawienie powstrzymać. Trzeba mieć opaskę, założyć opaskę, koniec, kropka. Natomiast jeżeli chodzi o rodzaje opasek, no to tutaj też kolejny temat rzeka. Generalnie najlepiej po prostu powiedzieć, stosujemy te opaski, które mają rekomendacje Komitetu TZ3, bo te opaski przeszły odpowiednie testy, są sprawdzone, są idiotoodporne i działają i my to wiemy, bo jest na to EBM, kurna mać i koniec tematu. Możemy się nad tym rozwijać oczywiście w nieskończoność, jest wiele ale. Zresztą są opaski, które w tej chwili pojawiły się przed wojną w Ukrainie, typu na przykład Siege, którą nawet mam pod ręką specjalnie przygotowaną, proszę pokazać, które na przykład wiem z doświadczenia rzeczywiście, że działały i naprawdę skuteczność ich jest bardzo duża, mimo że tej rekomendacji nie mają. Natomiast szczerze mówiąc, jeżeli mam do wyboru, no to ja wolę stosować zawsze opaskę, która ma rekomendacje i ma powtarzalność produkcyjną, bo mam konkretny procent pewności, że ona na pewno mi zadziała, na pewno się nie rozpadnie i na pewno będzie nadal działała i uciskała w odpowiedni sposób przy przedłużającym się transporcie, który na Ukrainie w ogóle jest normą, bo my robimy medewaki trwające zazwyczaj godzinę albo dłużej. To jest w ogóle standardowy czas, czyli ta złota godzina tak naprawdę dla nas, to jest minimum, które przy tym transporcie mamy. I tu już nawet nie o to chodzi, że ja założę tą opaskę i ona pęknie, bo nie wszystkie pękną, ale chodzi o to, żeby ona w trakcie tej godziny transportu mi się nie rozpadła w trakcie, w momencie jak ja nie będę wiedziała, co się z tą opaską dzieje, albo nie zaczęła się, oczywiście część opasek będzie się luzowała, natomiast to są troszeczkę inne mechanizmy, najczęściej to jest kwestia luzującego się mięśnia, tak? Szczególnie czworogłowego uda, który jest bardzo duży i ma dużo zapasu, żeby się poluzować. Natomiast to nie jest, będzie kwestia wadliwości sprzętu. Więc jeżeli mamy możliwość, stosujmy te opaski, które do tego są stworzone. Dlaczego to jest takie trudne do zrozumienia? Zazwyczaj odpowiedzią jest co? A powiedziałem na filmiku, jak jeden we fluo mówi, że chińskie są zajebiste. No i wszystkie ręce opadają, koniec rozmowy. No i co możemy na to powiedzieć? No. A powiedz mi, Kasiu, czy już oddaję głos panom, a czy są jakieś takie najbardziej typowe symptomy, że to jest bubel, od razu można wziąć do ręki i wyczuć, wiesz, że to jest szajs i w ogóle, czy bardzo trudno czasami do momentu, kiedy się tego nie założy, nie zakręci, krępulec i tak dalej. Możesz coś więcej powiedzieć w 2 zdaniach, czy po prostu trzeba wziąć do ręki ich kilkaset, żeby już mieć to wypróbowane? Moja ulubiona opaska frontowa, słuchajcie, standardowa. Tada! Okej, mów. Przestrzeń Foni i wizji nie lubi ciszy.
Tak, to jest jedna ze standardowych, że tak powiem, tych krempulców, które bardzo dużo żołnierzy właśnie, szczególnie rosyjskich, ale czasem też ukraińskich ma przy sobie. To jest bardzo, bardzo stara szkoła i koncepcja właśnie obwinięcia po prostu gumą, jak do walenia sobie w żyłę, jak to pan prezydent kiedyś pięknie też określił. I cóż mogę powiedzieć, no świetna okluzja naczyń żylnych, z tętniczymi mam duże wątpliwości w większości przypadków. Natomiast jeżeli chodzi o te opaski, które rzeczywiście wyglądają jak na przykład kat, który jest najczęściej podrabiany, tak, tego typu opasek jest jako bubli najwięcej na rynku, no to tutaj jest problem, bo jeszcze jakiś czas temu te opaski się sporo różniły i można było łatwo dużo elementów znaleźć takich różnic, chociażby w na przykład oznaczeniach, tak, gdzie katy miały na przykład bardzo konkretne oznaczenia, które w internecie można sobie sprawdzić, to jest właśnie podróbka. Bardzo często ten taki bardzo jasno-biały pasek w tej chwili rzuca się w oczy, co, że tak powiem, daje od razu mi z daleka do myślenia, że to już może być jakaś podróbka, natomiast to wcale nie jest też jednoznaczne. Dużo osób szuka red tipa, czyli tej czerwonej końcówki, której akurat tu niestety nie mam pod ręką, natomiast myślę, że większość osób wie, o co chodzi. Nie ma reguły wcale, bo oryginały były zarówno z red tipem, jak i bez, więc to nie jest wskaźnik. Mówię o tym, bo często jakby to pada w pytaniu. Co jest bardzo charakterystyczne, te opaski podrabiane często są dużo krótsze, i te elementy typu krempulec, typu te klamry zaciskowe, wszystkie te elementy takie z tworzywa, no, są troszeczkę gorszej jakości i często to widać, natomiast niestety ostatnio te kopie są coraz lepsze i czasami bardzo ciężko stwierdzić na pewno. Ja mam prośbę do ciebie, Kasiu, jeżeli to będzie tylko możliwe, gdybyś mogła prowadzić coś w rodzaju, nie wiem, widzisz jakiś bubel, rozpoznajesz, że to jest fałszywa opaska, fałszywy sprzęt, zrób proszę zdjęcie, gromadź te zdjęcia i może kiedyś, może po wakacjach zaproszę ciebie na osobny odcinek i pokażemy, zademonstrujemy te wszystkie buble, żebyśmy szerzyli wiedzę związaną z tym, czego na pewno nie ruszać, co na pewno nie musi być z nami na zasadzie must have, wręcz przeciwnie, to musi być odrzucone. Tak więc taka moja propozycja, może już robisz taki swoje własne badania, ale jeżeli nie, no to może warto robić takie zdjęcia i tutaj pozwolisz, że na tym etapie postawię taką małą kropkę, ale może wrócimy do tego tematu jeszcze w nowym sezonie NT-Live. Co ty na to? Ja to krótko podsumuję, że niektórzy zbierają znaczki, niektórzy zbierają jakieś inne fajne rzeczy, a ja już od dawien dawna zbieram wszystkie opaski, więc jak najbardziej ta kolekcja będzie się powiększać jako ciekawostka naukowa. Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę. Robert, bardzo cię proszę, żebyś mi napisał w naszym private czacie pytanie do naszych widzów. Ja za chwilkę przedstawię zasady naszej zabawy. Za chwilkę coś więcej na ten temat powiesz. Ja korzystając z okazji, drodzy Państwo, bo nie wiem, czy byliście wszyscy z nami w Grudziądzu, ale w Grudziądzu była premiera naszego nowego logo NT-Live, które zostało zaprojektowane przez naszego kolegę od koszulek Kamysz, koszulki ratownicze i w tym momencie pojawia się to logo, chyba tu i od dzisiaj logo NT-Live z nami już będzie. Tutaj właśnie się zaświeciło, mam nadzieję, że się Państwu podoba. Jest ono na koszulce, było dzisiaj planowane, ale oczywiście rzutem na taśmę się nie udało przebrać. Tak więc to logo już zostało zaprezentowane, dajcie znać w komentarzach, czy to logo się Wam podoba. A ja mam jeszcze jedno pytanie przed tą częścią konkursową. Zacznę od Marcina, przez osobę Roberta i na Kasi tym razem skończę. I to jest pytanie, które zaproponował jedna z osób, która mnie wspierała w budowaniu dzisiejszego scenariusza. I dziękuję Tobie za pomoc. Jak wiemy, to praktyka weryfikuje naszą wiedzę, umiejętności. Jak zatem można zaobserwować nieprawidłowości w pracy medyków związanych z takimi procedurami taktycznymi albo takimi wszelkimi rzeczami, które uskuteczniamy? Drodzy instruktorzy i droga instruktorko, jakie są takie nasze największe grzeszki i największe buble, jakie odwalamy przy takiej naszej pracy, które no może źle żeśmy się nauczyli, może kto nas źle nauczył, a może nie mieliśmy w ogóle świadomości, że to się nie tak do końca robi. Panie Robercie.
To znaczy tak, no ja może odwołam się tutaj do badań, które były 3 czy 4 lata temu prowadzone w Stanach Zjednoczonych a propos użycia opaski przez funkcjonariuszy policji i tam wyszło, że chyba z tego co pamiętam 46 czy 48% opasek było za słabo zakręconych, prawda? Więc gdzie były błędy? No błędy były w treningu. Jeżeli ktoś zakłada opaskę i poczuje pierwszy ból i mówi, ała dobra, teraz już nie zakręcę mocniej, bo mnie boli i zakłada sobie, że w sytuacji realnej zakręci lepiej, no to ja uważam, że to jest błąd. Jeżeli w warunkach laboratoryjnych, tak, czyli idealnych, gdzie nie mamy sytuacji stresowej, coś tam nie wychodzi na 100%, no to nie ma możliwości, żeby w sytuacji stresu, gdzie mózg przy wysokim poziomie kortyzolu przewodzi zupełnie inaczej, żeby to wykonać prawidłowo. Tam były takie wyliczenia, że jeżeli coś robimy na 100%, powiedzmy w sytuacji, że tak powiem, laboratoryjnej, to przy sytuacji stresowej tracimy 30 parę procent tej jakości, tak? To świetnie widać na takim kursie, który robimy Tactical First Responder, gdzie jest element zakładania opaski, tudzież pakowania rany i strzelanie, prawda? I tutaj na tym kursie ludzie, którzy są dosyć dobrymi strzelcami i z pozycji stojącej w tarczę z odległości około 10 metrów mają naprawdę bardzo ładne skupienie, to na drugi dzień, kiedy mają odciętą jedną rękę, są w pozycji leżącej i z jednej ręki mają strzelić, prawda, pod kątem w tarczę i to jest odległość naprawdę 5-7 metrów, to się okazuje, że ten sam strzelec strzela cały magazynek i nic nie trafia. Więc tak naprawdę tutaj mówię, im bardziej ćwiczymy warunki laboratoryjne i jakby tolerujemy niedoskonałości na sali, że jest ok, to później każde warunki bardziej symulacyjne, czy to realne, stresujące, będą tylko gorsze. Więc uczmy się tak, jakbyśmy to robili naprawdę. No to jest moja ocena i tak staramy się robić. A co już w rzeczywistości widzisz? Jakie są takie największe błędy, największe grzeszki, które się powtarzają bardzo regularnie? To znaczy tak, wśród naszych tutaj kolegów jeden z kolegów nie mógł wystąpić niestety ze względu, że tak powiem, charakteru pracy na tą chwilę, ale myślę, żeby to potwierdził. Na pewno bardzo wysoki poziom stresu. Tak? W sytuacji taktycznej, tak, jeżeli mówimy na przykład o działaniu jakichś tam instytucji, które pracują z bronią, to do momentu, kiedy naprawdę padają pierwsze strzały, to powiedzmy zeznania ludzi są takie same. W momencie, kiedy doszło do realnej wymiany ognia, to od tego punktu każdy mówi coś innego, zupełnie jakby był w innej sytuacji, co nam pokazuje, jak działa w tym momencie nasz mózg. I zazwyczaj pośpiech tutaj powoduje niedokładne wykonanie procedur, niepoprawne, niesprawdzenie tego, no i to się niestety odbija jedynie na stanie pacjenta, nie na naszym. Natomiast takie elementy będą się powtarzać, bo nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak się zachowa, jak ja będę ranny, jak się zachowam, jak faktycznie ktoś by do mnie strzelał, bo z założenia każdy może powiedzieć, jak by się chciał zachować i takie elementy są trenowane. Natomiast jak to wychodzi w realnej sytuacji, tego nie jesteśmy w stanie przetrenować. Marcin, co dorzucisz do tego? I chyba jesteśmy na Facebooku znowu. Udało się. Marcin, co dorzucić do naszych grzeszków, największych takich bubli, które robimy, których jesteśmy świadomi albo nie jesteśmy świadomi? Dorzuć coś do tego naszego ogródka ratowniczego. Brak inspekcji i reoceny. Ja to obserwuję non-stop. To, co Robert powiedział, tak, czyli jakiś tam strach zakorzeniony w głowie, o Jezu Święty, ja robię komuś krzywdę zakładając opaskę, ja wykonując jakąś tam procedurę, etc. Okej, sytuacja stresowa jeszcze dodatkowo do tego dorzuca swoje 3 grosze i ludzie wykonując pewne czynności, wykonują je źle, niepoprawnie. Kolejna rzecz, chęć zrobienia wszystkiego szybko. Pewne rzeczy wymagają czasu. Założenie poprawnej opaski wymaga czasu. Można to zrobić szybko, ale trzeba to w sobie wykształcić. Tak? To nie jest tak, że o Jezu Święty założyłem, przykręciłem, jest ok, a później się okazuje, że ciśnienia wystarczyło tylko i wyłącznie na tyle, żeby zamknąć się naczynia żylne. Tak? I to wszystko. Tak? I jest problem. Wykonanie packingu wymaga czasu, który ludzie bardzo często w ogóle nawet
nie rejestrują w głowie, chcą na szybko wykonać tą czynność, wykonują ją błędnie, później są problemy, marnowanie sprzętu, marnowanie czasu, marnowanie najważniejszych rzeczy, czyli krwi, a nie na tym robota ma polegać. Cykl nauczania, treningów to jest kolejna rzecz. Jak często trenujemy, jak często sprawdzamy, czy pamiętamy wykonywanie procedur. Wszyscy bardzo chcą wykonywać ultra zaawansowaną medycynę, a nie potrafią wykonać lub nie pamiętają, jak wykonać podstawowe rzeczy. Tak? Jak wiele bałaganu potrafi zrobić brak inspekcji jamy ustnej, to potrafi każdy sobie wyobrazić, tak? Jaki bałagan to zrobi z drogami, z drożnością dróg oddechowych, a ja to bardzo często widzę, że doświadczony medyk, bach, on już leci do drażnia drogi oddechowe, a nawet nie spojrzał, co tam jest w ustach. To jest błąd i to krytyczny, tak? Zdjęcia, które posiada Robert, ja posiadam, pewnie Kasia też posiada, źle założonych opasek przez medyków, którzy się uczyli, tak? Założone odwrotnie, niezakręcony krępulec, niezabezpieczony, taśma wisząca sobie amuzo. Skądś to wynika? Albo z niewiedzy, albo ze złego rodzaju szkolenia, z braku powtarzania wykonywanych czynności i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ja sobie nie potrafię poprawnie założyć opaski, moje zdanie subiektywne, sądzę, że ta osoba nie będzie w stanie poprawnie założyć opaski komuś. Jeżeli nie będzie wiedziała, co zrobić z opaską, jeżeli dostaje sygnał, że jego transport będzie wydłużony, znaczy, że się pogubi w wykonywanych czynnościach i może, nie musi, ale może zaszkodzić później pacjentowi. Kasiu, to teraz twoja kolej, już tak mega w praktyce, tam już nie ma zabawy, tam już nie ma treningu, tam już są konkretne zdarzenia, konkretne sytuacje. Jakie ty obserwujesz najczęstsze grzeszki, najczęstsze niedociągnięcia, najczęstsze błędy nas, medyków, mówię nas, którzy otaczają ciebie i twój zespół i twoich przyjaciół, którzy ratujecie ludzkie życie. Tak, tutaj chłopaki pięknie temat wyczerpali, więc tutaj pozostaje mi tylko dorzucić właśnie przykłady rodem z Donbasu i rzeczy, tak naprawdę obserwowaliśmy bardzo dużo różnych sytuacji, wiele z nich mrożących krew w żyłach, kilka wręcz zabawnych dlatego, że na szczęście pacjentowi się nic nie stało, przeżył i wręcz w dobrym stanie. Natomiast tak, pierwszy błąd, który pojawia się bardzo często i myślę, że to nie jest tylko przykład ukraiński, natomiast z tego doświadczenia jestem w stanie powiedzieć najwięcej, to jest żołnierz ma prawidłowo założoną opaskę przez kolegę z jednostki, jak ta lala, super, krwawienie zatrzymane, wrzucają go na pierwszą ewakuację, zabierają go z okopu, tak, wrzucają go na zazwyczaj jakiś wóz ciężki bojowy, bo w wielu miejscach nie ma innej możliwości i ten medewak nie jest w stanie tam dojechać, więc najpierw jest ten case'ewak, czymkolwiek co wjedzie i dalej jest punkt stabilizacyjny i z punktu stabilizacyjnego dopiero medewak do szpitala, który, tak jak mówiłam, to jest mniej więcej godzina czasu, najczęściej nawet dłużej. Natomiast w tym case'ewaku co się dzieje, wracając do historii, boli, noga cierpnie, przerażenie, Jezu, odpadnie mi noga. Więc co robi żołnierz? Luzuje sobie, odkręca, co zresztą zdarzało mi się też słyszeć to pytanie od znajomych, zdarzało mi się słyszeć, że na jakichś szkoleniach pojawiała się taka koncepcja, że opaskę trzeba poluzować troszkę, nie to, że ocena, że sprawdzamy krwawienie, że ją sobie na przykład robimy konwersję czy cokolwiek innego, nie, że luzujemy, bo to jest świetny pomysł, a szczególnie jak drętwieje, no bo przecież odpadnie, więc to był jeden z problemów i poszkodowany, ranny przyjeżdżał zazwyczaj już z nawrotem krwawienia albo we wstrząsie, albo z różnymi innymi historiami, przez to, że tę opaskę sobie sam poluzował, bo był przytomny i nikt mu nie przeszkodził. Kolejna sprawa, do czegoś jeszcze się sam przyznawał, no że przecież go bolało. Druga kwestia, co często się zdarzało,
To były opaski założone w sposób nieprawidłowy i do tego stopnia, że krwawienie, które miało miejsce na przykład w pachwinie, a bardzo takie rozległe, duża rana, naprawdę mocno krwawiąca i po prostu była opaska założona tak na samą górę uda, która oczywiście tą ranę mniej więcej łapała w połowie, więc z tej rany cały czas się wszystko górą jeszcze wylewało. Dolna część była, nazwijmy to, zaopatrzona tą opaską. Bardzo często jeszcze opaska znajdowała się, założona była na telefonie, który był w kieszeni, tak, komórkowym. Dużo takich różnych kwiatków tego typu. Jak to później zdejmowaliśmy, to byliśmy naprawdę pod dużym wrażeniem. Co więcej, pierwszy raz w życiu doświadczyłam mema i dowcipu krążącego po internecie, czyli opaski założonej na szyję. Tak, zawsze sobie tak, żartujemy, że tylko teściowej, natomiast reszta no to tylko na kończyny, tak, górne i dolne. A tutaj się okazało, że jednak chłopak młody przyjechał z opaską zaciśniętą przez kolegów na szyi. Wątpię, że było to w ramach wieczornych zabaw, raczej niestety chcieli uratować mu życie, bo rzeczywiście była rana i krwotok szyjny. Na szczęście dla niego ominęła kluczową w tym miejscu tętnicę i ten krwotok nie był wcale aż tak masywny i tak naprawdę po zdjęciu tej opaski, która nie była na szczęście z całej siły zaciśnięta, chłopak odzyskał kolor twarzy i był w stanie normalnie oddychać i wystarczyło to tak naprawdę, nawet to nie był wound packing potrzebny, tam wystarczyło tylko i wyłącznie ładnie tą ranę wyczyścić po prostu i zrobić ten opatrunek, tak, z którego się śmiejemy, jodełkowy czy jakikolwiek inny i to załatwiło sprawę. Na ostatnim wyjeździe moim po raz kolejny doświadczyłam opatrunku szyjnego, tym razem nie opaski, natomiast opatrunku uciskowego założonego na stricte samej szyi, nie to, że przez pachę coś tam dodatkowo, nie, tylko na samej szyi. Ranny przyjechał z problemami z oddychaniem i bardzo szybko wyjaśniło się dlaczego. Po zdjęciu opatrunku nagle zaczął oddychać, więc bardzo cudowny ranny, bo szybko rozwiązała się sprawa największej wagi. Na koniec dodam, co może troszkę niektórych zdziwić, że bardzo dużo przypadków też było opasek założonych w sposób, który rzeczywiście niestety później powodował amputację kończyny, czego można było uniknąć. To już jest temat taki, który myślę, że warto poruszać wśród medyków i osób, które chociaż troszeczkę znają tę tematykę, dlatego że no właśnie, wśród osób, które dopiero zaczynają przygodę z pierwszą pomocą, czy KPP, czy ogólnie medycyną, może to niestety sprawić mylne wrażenie, że należy tych opasek się bać, tak? Broń Boże, nie o to chodzi. Natomiast to, co zauważyłam, to na Ukrainie mocno przedłużają się znowu wszystkie czasy ewakuacji. Troszkę nam ucieka ten motyw tej cudownej złotej godziny. Bardzo często, bardzo mocno przedłużają się czasy ewakuacji z samych okopów z tej strefy czerwonej. Dodatkowo dopiero jest punkt stabilizacyjny i tam dalszy medewak. Czasami nawet ten case'ewak w ogóle jedzie bezpośrednio do szpitala, jeżeli jest taka możliwość, więc tam jest po prostu poplątanie z przemieszaniem wszystkiego. Natomiast te czasy powodują, że tak jak kiedyś zawsze i generalnie w wytycznych uczymy, że osoby niemedyczne, tak osoby na tej pierwszej linii, w tej strefie care under fire powinny zakładać opaskę high and tight, tak, czyli wysoko i ciasno i jak najbardziej to się dotąd sprawdzało, no to tutaj tak troszeczkę niepopularnie powiem, że na Ukrainie mam wrażenie, że tych żołnierzy pierwszej linii, tych medyków pierwszej linii, te osoby, które są po jakichś tam szkoleniach tych paramedycznych, warto by było jednak zapoznać z tą dodatkową procedurą tej konwersji albo proksymacji, która nie jest aż tak skomplikowana, a tutaj akurat statystycznie może zrobić ogromną różnicę na tym polu walki, tak? I tutaj chłopak, który na przykład ma bardzo poważną ranę,
w okolicy stawu skokowego stopy, może będzie w stanie zachować większość kończyny łącznie z kolanem i podudziem, tak? Czego często niestety no większość nóg nie była już do uratowania, tak? To było widać. Więc tu jest taka moja myśl dodatkowa i w sumie nietypowa dla poprzednich wytycznych TC3. Dziękuję, Kasiu, że podzieliłaś się tymi doświadczeniami, bo pomimo, że większość dzisiaj słuchających to medycy, policjanci, żołnierze, strażacy i wielu z nas widziało już pewne takie sytuacje, ale jest pomiędzy nami wiele osób, które z pewnością takich doświadczeń nie mają. Jestem Tobie bardzo wdzięczny, że miareczkujesz pewne rzeczy, ale stosujemy to do tego, żeby się edukować, żebyś nas edukowała, żebyś pokazywała pewne kwestie, a nie po to, żeby robić z tego sensację. Chylę czoła przed Twoją pracą i przed pracą wszystkich medyków, których poznałaś, miałaś okazję poznać, a szczególnie chwała tym, których już po prostu nie ma, bo zostali ranni, bo zostali zabici i jestem przekonany, że dzięki takim spotkaniom jak dzisiaj, dzięki szerzeniu wiedzy i właśnie takim doświadczeniom unikniemy wielu błędów i wielu problemów. Tak więc, Kasiu, w tym momencie pozwól, że bardzo Ci za to podziękuję. Drodzy Państwo, teraz oddajemy głos Robertowi i za chwilkę przechodzimy do Marcina, bo mam dla niego takie ciekawe pytanie. Ale zanim to, uwaga, konkurs. Zasady konkursu są bardzo proste. Robert za chwilkę przeczyta pytanie. Robert, ile dajemy czasu na odpowiedź? 10 minut? 15? Myślę, że jak szybko można zdobyć w internetach odpowiedź na to pytanie? Jak uważasz? 5, 10? Do czasu, kiedy artykułu nie wrzucę. No dobra, to ty nie wrzucaj tego artykułu. Umawiamy się tak, jest 21:55, za 15 minut zamykamy konkurs. Jak powiem stop, to wszystkie maile, które przyjdą niestety już nie będą brane pod uwagę. Adres mailowy będzie się świecił cały czas na naszym ekranie, zaraz po tym, jak pojawi się pytanie. Pytanie za chwilkę przeczyta Robert, a Robert teraz powie, co jest przedmiotem w naszym konkursie. Uwaga, słuchamy. Tak, pierwsza osoba, która poprawnie odpowie na pytanie, wygrywa udział w naszym szkoleniu PHTLS. Brawo. Możemy tak tańczyć. Nie ma problemu. Dobrze, to teraz, żeby mamy 56, to 15 minut od tej pory. Robert, czas, start, czytaj pytanie. Jakie średnie ciśnienie okluzji uzyskuje opaska Savix T po wyciągnięciu luzu z siłą około 42 kg i zadziałaniu mechanizmu blokady, a jakie uzyskuje opaska CAT generacji 7, zanim zaczniemy kręcić krępulcem? Dobra, pytanie zostało pokazane na ekranie, pytanie zostało czas, start. Jest 21:57, 15 minut z zegarkiem w ręku. Kasiu, pilnuj mnie, kwadrans. Jeżeli możesz, to bardzo proszę, bo ja mam tendencję do tego, żeby pewne takie szczegóły no niestety pomijać. Osoby, które nie będą pierwsze, to dostaną upominki od naszej ekipy. Co to będzie, Robercie? Tak, trzy pozostałe osoby w kolejności, które poprawnie odpowiedzą, dostaną nasze coiny firmowe i naszywki. Dziękujemy bardzo. Adres już podaję. Adres to kuntur@norddistrict.no. Ten adres już jest wklejony tutaj w komentarzach. Wszystkie te osoby, które mają ochotę wziąć w naszej zabawie, nie przyjmujemy odpowiedzi tutaj. Wszystkie odpowiedzi mają być wysłane na nasz adres. Takie są zasady. 15 minut Kasia czuwa za temat wklejony. Zarówno na YouTube, zarówno na Facebooku, bo wróciliśmy i jest mi z tego powodu bardzo miło, a ja przechodzę dalej do kolejnych pytań, a Państwa już zachęcam do tego, żebyście zadawali od teraz pytania, bo za chwilkę questions and answers będą do naszych wszystkich zgromadzonych dzisiaj z nami gości, za co oczywiście bardzo dziękuję. Czy goście już mają przygotowane też rekomendacje literatury gdzieś leżącej niedaleko? Są gdzieś? Jeszcze nie pokazujemy, ale czy już są? Jakieś tam są. Jakieś tam są, okej. Świetnie. Słuchajcie, Kasiu, to teraz powiedz w 2 zdaniach, może nawet 8 albo 12, ty zdecydujesz, co udało się zrobić przez zrzutkę.pl, jeśli chodzi o wsparcie medyków w Ukrainie,
co z tą teraz akcją się dzieje i możesz się odnieść do tego, co się wydarzyło przed kilkunastoma dniami. Tak, zrzutka była już oczywiście wcześniej. My już z tej zrzutki kupiliśmy sporo sprzętu medycznego, takiego zarówno większego, jak i drobnego. Większego znaczy chociażby defibrylator, pompę, respirator, rzeczy, które w karetkach są podstawowym wyposażeniem, nie tylko w karetce jakby normalnej, systemowej, ale też w naszej, bo my tutaj jako awangarda zabieramy głównie ciężkich rannych. Oczywiście to wszystko zależy od sytuacji, od tych rannych, od ilości tych rannych i jakie są obrażenia na miejscu, natomiast współpracujemy cały czas z rotą medyczną, która ma medyków, natomiast znaczna mniejszość tych medyków to są osoby po wieloletnich studiach medycznych, które są w stanie takich ciężkich pacjentów rzeczywiście zaopiekować i zrobić też medewak. Mamy kilku chirurgów na tym punkcie, mamy kilku też innych lekarzy, natomiast oni głównie na tym punkcie stabilizacyjnym zostają i tam robią najważniejszą robotę, której my w większości nie jesteśmy w stanie zrobić. Na tym punkcie bardzo często pomagamy, ile jesteśmy w stanie, natomiast medewakiem zajmują się zespoły inne, w którym tak naprawdę w 2 tylko ukraińskich zespołach znajdują się lekarze. Pozostałe osoby to są tacy paramedycy po szkoleniach 5-6-miesięcznych i to jest taki standard na Ukrainie pod tym kątem. Oni nie mają czegoś takiego jak nasz ratownik medyczny, tak? Mają medsjestrę, czyli pielęgniarkę, co można by powiedzieć, jest jakimś tam w pewnym sensie odpowiednikiem, natomiast wśród wszystkich zespołów, które generalnie jeżdżą, tylko 2 są w stanie zabierać ciężkich pacjentów, z czego tylko 1 niestety na karetce ma sprzęt, który jest w stanie takiego pacjenta zabrać, bo oczywiście oprócz ludzi trzeba mieć też na czym pracować. Więc my jesteśmy jednym z tych zespołów nielicznych, które właśnie bardzo często są wykorzystywane do zabierania tych rannych ciężkich. I tak, karetkę staramy się trzymać w standardzie właśnie ICU, żeby tych rannych móc wszystkich zabierać i bezpiecznie do tego szpitala dowieźć. I przypominam, że czas to jest mniej więcej 1 godzina i to nie jest godzina niestety po pięknej trasie asfaltowej, tylko jest to godzina po przerąbanych drogach, które już wcześniej miały dużo do życzenia i były dziurawe jak ser szwajcarski, były straszne, natomiast one dodatkowo są cały czas ostrzeliwane, więc generalnie jest dramat. I jeździ się wężykiem, staramy się nie zgubić podwozia, co jest bardzo ciężkie. Są niektóre leje po moździerzach, po bombach, które na przykład są dosyć wąskie, takie piękne na zmieszczenie się koła w środku, natomiast mają na przykład 1 metr głębokości albo i lepiej, więc tam już można zostać w takiej dziurze. Więc raz, że z tym pacjentem wszyscy na pacę skaczemy we wszystkie możliwe strony, więc bardzo ciężko się pracuje. Oczywiście jesteśmy w kamizelkach, w hełmach i w całym oprzyrządowaniu, co nie ułatwia zadania. Często oświetlenie też pozostawia dużo do życzenia. Jak jest zima, to jest zimno i mokro i ślisko, a jak jest lato, to bardzo mocno się kurzy i jest dla odmiany bardzo gorąco. Więc wszystko to zapowiada cudowną pracę. I tak jest przez godzinę i tego pacjenta trzeba dowieźć. Więc tego sprzętu troszeczkę schodzi, a najwięcej ze zbiórki pieniędzy, jeśli chodzi o czyste finanse, to schodzi na paliwo i na naprawę karetek, bo po każdym naszym wyjeździe okołomiesięcznym całe podwozie jest do wymiany. I to są niestety, ale duże kwoty. Jeżeli chodzi o ostatnie
ostatnie miesiące, ostatnie tygodnie nawet, no to ci, którzy śledzą nasze poczynania, to wiedzą, że niestety, ale nasz punkt stabilizacyjny, w którym spaliśmy, jedliśmy, odpoczywaliśmy i pracowaliśmy, został zbombiony. Uderzyły w niego 2 drony typu Szachid, które były skoordynowane na nasz punkt. Tu od razu uprzedzam pytania, że na Ukrainie jest bardzo specyficzna wojna informacyjna i problem jest o tyle, że tak naprawdę zarówno strona ukraińska, jak i strona rosyjska większość rzeczy wie i większość punktów zna. I bardzo ciężko, a prawie wręcz niemożliwe przez dłuższy czas jest jakikolwiek punkt czy informację zachować w tajemnicy, mimo jakby ogromnych starań, ponieważ w miejscowościach nadal mieszka bardzo dużo cywili. Część tych cywili jest rosyjskiego pochodzenia i są na przykład rosyjskiej stronie przychylni i bardzo często te informacje przekazują, cokolwiek co widzą na bieżąco. Jest to praktycznie niemożliwe wychwycenie wszystkich. Również oczywiście zdarzają się cywile, którzy są po stronie ukraińskiej, ale są w na tyle kiepskiej sytuacji materialnej, że te informacje sprzedają, żeby przeżyć. I tutaj oczywiście można to różnie oceniać z punktu takiego socjologicznego, natomiast umówmy się, gdybyśmy byli samotną matką, mieli dziecko do wykarmienia i to by był jedyny sposób, to myślę, że wiele osób nagle okazałoby się, że jednak się sprzedaje, mimo tego, że krzyczą i machają rękami i nogami, że nigdy w życiu tego nie zrobią, tak? No to jest wojna, to jest bardzo specyficzne niestety środowisko i specyfika tego wszystkiego. I bardzo ważne jest, żeby po prostu być w ruchu i te punkty cały czas zmieniać, i oczywiście nie pokazywać żadnych charakterystycznych elementów nigdzie w mediach. Zawsze staramy się wyrzucać je z dużym opóźnieniem wszelkie jakieś zdjęcia, na których cokolwiek widać, lub w jakiś tam sposób je wymazywać, natomiast no, generalnie Ruscy są dobrzy w tym, co robią, mimo naszych ogólnych poglądów w tym temacie, więc bardzo łatwo wiele rzeczy jest znaleźć, tak? No i oczywiście wszędobylskie drony, które cały czas latają i bardzo dużo rzeczy na bieżąco je wynajdują. Wracając do tematu, tak, punkt został zbombiony, więc generalnie większość rzeczy sprzętu, który posiadała rota ukraińska, większość. Oj, Kasia nam gdzieś uciekła, nie wiem co się wydarzyło, ale mam nadzieję, że do nas szybciutko wróci. Drodzy Państwo, ja mam taką prośbę, te 90 odcinków NT Live, które żeśmy zorganizowali przez ostatnie 3 lata, jest totalnie za free, dla wszystkich i dla każdego. I mam taką prośbę, takie moje marzenie na te nasze 3. urodziny, które już za kilka dni będziemy świętować. Mam prośbę, żeby każdy, kto może, po 5, albo po złotówkę, albo po 2, tyle ile może, żeby zasilił tę zbiórkę, żeby zasilił tę akcję. Niech to będzie nasz prezent i wkład w pracę wielu medyków i niemedyków, ludzi, którzy pomagają Kasi i jej ekipie. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Niech to będzie nasz taki prezent urodzinowy dla awangardy. Cwaniak 30 daje. Proszę? Normalnie piątaka, cwaniak 30. Ty płacisz piątaka, cwaniak 30, więc to jest taka moja osobista do Państwa prośba, żebyście mogli wesprzeć ten projekt, bo myślę, że on nie potrzebuje jakichś większych rekomendacji, czy jakiegoś portfolio, czy jakichś potwierdzeń, że warto. Kasia nam na chwilkę uciekła, ale myślę, że za niebawem będzie i ewentualnie dokończymy wątek. Drodzy panowie, ja bym się chciał teraz skupić na takim czymś, co będzie może jeszcze nie podsumowaniem, ale też wprowadzeniem do questions and answers. Jakbyście mieli stworzyć w tym momencie odpowiedź na takie bardzo pytanie, ciekawe, konstruktywne jakże, które też pomógł mi zadać zaprzyjaźniony człowiek, który wspiera nasze działanie, i to pytanie ma związek bezpośrednio ze skonstruowaniem pewnego systemu, bo szkolenie samych paramedyków, samych ratowników medycznych, strażaków, policjantów bez konkretnego systemu niekoniecznie może coś wnieść. Jak według Was, według profesjonalistów, zawodowców, instruktorów, akademików powinien
powinien wyglądać system, który wprowadza, nadzoruje, realizuje i sprawdza słuszność i prawidłowość realizowanych procedur taktycznych. Gdybyście mieli określić taki system, gdybyście mieli go sobie skonstruować, to co by takiego było? Może Marcin, bo Marcina nie obudzimy inaczej jak pytanie. Słuchaj, zadałeś pytanie, które no... On już zasnął. Zbyt szerokie, jakby to powiedzieć. Dlaczego? Bo patrząc po całym świecie, jak to wygląda, niejako każde służby posiadają własne systemy, które opierają się na jakimś ogólnym już rozwiązaniu. Tak? Tym rozwiązaniem na przykład w Hiszpanii, z tego co Robert mi podrzucił informację, jest standardowo szkolenie TEMS i TEC, które jest zaimplementowane do wszystkich służb, ale niejako koordynacją, nadzorem, etc. zajmują się konkretne służby i ich dowództwo, ich logistyka, taktyce, etc. Tak? Czy to będą z tej straży pożarnej, czy z policji, czy ze służb innych powiązanych z MSWiA. Więc tu ciężko tak jednoznacznie powiedzieć, jak to miałoby wyglądać, jakby na pewno jedna wspólna baza dla wszystkich, bo to pozwala na to, żeby wszyscy wiedzieli, jak konkretni ludzie będą działali. A nie na zasadzie takiej, żeby to była wolna amerykanka, że jedni uczą się tak, drudzy uczą się tak, jedni mają to, drudzy mają to. Nie, wszyscy mają ten sam system. System, które są na świecie, właśnie mają ten główny trzon. Reszta to są rzeczy konkretnie związane z danym terenem działania. Okej. Twój idealny system, który wprowadzałby, regulowałby te zasady, drogi Robercie, to jak byś go chciał skonstruować i na czym miałby się opierać? Czy tutaj nie ma, ja nie będę tutaj wymyślał jakby koła od nowa, prawda, bo te systemy, tak jak już powiedział Marcin, istnieją i są stworzone i ja też jestem za tym, żeby to była standaryzacja postępowania, czyli jeżeli chodzi na przykład o ratowników medycznych i kursy wymagane od nich, czyli powiedzmy mamy jakąś bazę podstawowych kursów, którą musimy mieć, czyli powiedzmy, nie wiem, ALS, EPALS jakiś, tak, pediatryczny kurs urazowy i jeden na przykład kurs postępowania w sytuacji taktycznej i niech to będzie TEK, prawda? To samo, żeby było w policji, jest TEK wersja dla policjantów, to samo dla straży pożarnej i wtedy wiemy, że wszyscy pracujemy na jednym protokole, tak? Pozwala nam to na współpracę jakby ludzi, którzy nie muszą się koniecznie ze sobą znać, nie muszą ze sobą nigdy pracować, a jednocześnie każdy zna ten sam protokół postępowania i to jest coś, co może nas w jakiś sposób do takiej sytuacji przygotować, prawda? Plus oczywiście ćwiczenia zgrywające i tak dalej i to nie tylko stosowane, prawda, w sytuacji, kiedy trzeba zrobić dla kogoś pokaz, tylko częściej, okej. Nie do ciebie, Kasia pokazuje minutę do zakończenia koncertu. Mów dalej, towarzyszu. No, to ja uważam przede wszystkim, że taki wymóg odpowiedniego rodzaju szkolenia, bo tak jak powiedział Marcin, w tej chwili, no ja przedwczoraj pozwoliłem sobie do kolegów z zagranicy popisać i podzwonić a propos procedur chociażby przy sytuacji Active Shooter i dostaliśmy między innymi z Niemiec i z Hiszpanii. W Hiszpanii jest procedura Ibero, tak, mamy ją w PDF-ie, gdzie jest są rozrysowane strefy z kolorami, kto gdzie co robi, kto jak działa i tak dalej. No u nas na tą chwilę czegoś takiego, prawda, nie ma, więc myślę, że dążenie do jakiegoś takiego sensownego systemu, który wszyscy będziemy znali. Komentarz do słuchaczy. Nie uznajemy odpowiedzi w komentarzach. Napisaliśmy konkretnie, jak to ma wyglądać. Proszę nie pisać odpowiedzi. Za chwilkę Kasia powie stop i zamykamy naszą skrzynkę mailową. Nie będzie ona już więcej przyjmowała maili. Więc drogi słuchaczu, drogi Szymonie Kozłowski, odpowiedź proszę wysłać na maila, jeśli zdążysz. Kasiu, jak z czasem? No to by było na tyle. Dobra. Zamykamy. Koniec
koniec. Zamykamy kranik i spodziewajcie się Państwo wyników naszego konkursu. Dajcie mi trochę czasu, z pewnością jutro dowiedzicie się z profilu naszego na Facebooku, kto został szczęśliwym wygrawcą. Nie, wygranym, Boże Święty. Zwycięzcą, jesteś zwycięzcą, Jacek. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Przepraszam, ten dzień był dzisiaj bardzo długi, ale dobre, koniec mamy konkursu, wyniki w trakcie. Dobrze, questions and answers się posypało, bardzo się cieszę, bo to mnie zawsze raduje, kiedy widzowie pytają. Drodzy Państwo, jedna prośba, zadawajcie proszę krótkie pytania, krótkie wątki, bo wtedy jak wklejamy taką wielką chmurę, to właśnie Kasia nam zniknęła z Marcinem. Kasiu, pyta pan Wojciech Kulik, według Ciebie w jakich warunkach powinna się rozwijać medycyna taktyczna na podstawie Twoich doświadczeń z Ukrainy, w warunkach przedłużającej się ewakuacji medycznej i czego Wam najbardziej brakuje? To takie pytanie, komentarz, może do tego też byłby ważny. Ja myślałam, że mnie wyrzucaliście, bo już przynudzałam za bardzo. Nie, Boże. W jakich warunkach powinna się rozwijać medycyna taktyczna? To rozumiem, że chodzi o warunki nie szkolenia, czy... Chyba o wytyczne pyta, w jakim kierunku powinien iść wytyczne rozwój, się tak? zmierzyć. No to tak jak mówiłam, jakby że tak powiem, sytuacja jest dynamiczna, moje ulubione określenie i rzeczywiście bardzo dużo tutaj TC3 nam się sprawdza i bardzo nam ratuje mocno pośladki i naszych pacjentów, natomiast są pewne zmiany, które wymagają elastyczności i tutaj są duże różnice w stosunku do wojny, która miała miejsce w Iraku czy w Afganistanie, natomiast no jakby te końcowe nasze przemyślenia będą musiały chwilę poczekać, tak? My zbieramy wszystkie karty medyczne pacjentów, żeby też później je na spokojnie przejrzeć, zrobić jakąś statystykę i zobaczyć, w którą stronę to generalnie idzie. Natomiast no na pewno trzeba wziąć pod uwagę, że ten medevac wygląda inaczej i te wszystkie czasy, tak jak mówiłam, są mocno przedłużone i bardzo często ewakuacja z samego okopu jest też no, niemożliwa i przedłuża się w nieskończoność. Bo no cóż można powiedzieć, tak, w ciągu 9 lat to, co spadło kiedyś w Afganistanie, no to w tej chwili na Ukrainę, przepraszam, w ciągu 9 lat to, co spadło kiedyś, to w tej chwili w Ukrainie spadło w 9 miesięcy, tak, i nawet więcej, więc no niebo spada całe na wszystkich żołnierzy i ta ewakuacja jest dużo trudniejsza przez to. No i śmigłowce niestety są na ten czas po prostu niemożliwe, tak jak mówiłam, no niestety nie mamy jednorazowych. Okay. Więc... Kasiu, jak jesteś tutaj przy mikrofonie, jest z nami Marek Maślanka, nasz stały partner i LPR, i przewodniczący Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Ratunkowego. Marek pisze: chciałbym przekazać całej ekipie Awangardy wielki szacunek i podziękowania za Waszą aktywność, pracę na i dla Ukrainy. Jesteście najlepszymi ambasadorami Polski. Wielkie dzięki. Kasiu, to dla Ciebie, to dla Twoich przyjaciół, to dla Twoich bliskich. Na Twoje ręce od Marka Maślanki lecą takie podziękowania i pozdrowienia. Bardzo, Marku, dziękuję w imieniu nie tylko moim, ale całego zespołu, bo jest nas trochę tam w tym naszym zespole. Dzięki śliczne. Słuchajcie, moi drodzy, pojawiło się pytanie od pana Daniela Bielickiego. Pytanie proste, dziękuję za krótkie. Jak często zdarza się, że rekomendowane opaski pękają? Marcin, Robert, może odpowiecie w warunkach ćwiczeniowych, a Kasia dopowie w warunkach polowych. Znaczy jeśli chodzi na przykład o krempulec przy pierwszym czy przy drugim użyciu, ani Cat 7, ani Soft 5, no nie zdarzyło się, żeby się uszkodził. No sławny Soft 5, który pokazujemy u nas na Facebooku, który został po prostu wygięty, no to akurat trafił się taki kursant, który ma takie głupie hobby, że rękami wygina podkowy i klucze francuskie i jak powiedziałem, że soft jest niezniszczalny, to powiedział: a weź mi to pokaż, i na moich oczach to wygiął, tak? Natomiast w takich warunkach treningowych na zakładanie na rękę, na nogę to mi się nie zdarzyło przez kupę lat, nie? Zwłaszcza jeżeli mówimy o Cacie 7, który już jest dużo grubszy, ma ten krempulec od 6. Marcin, widziałeś gdzieś na szkoleniu, żeby takie rzeczy się działy? Nie, generalnie na szkoleniu jeszcze nikomu się nie udało wykonać tej
czynności, czyli połamania krępulsa, wykonując jakąkolwiek procedurę, i to mówię o opaskach, które były już katowane wielokrotnie, nie mówimy o jednorazowym użyciu. Na ostatnim szkoleniu, nie wiem, może jest dzisiaj też z nami, pozdrawiam koleżankę, studentkę ratownictwa, która przy zakładaniu mi opaski, świeżo wyciągniętej z opakowania, no generalnie rzecz biorąc zrobiła z niej pętelkę. Od razu mówię, co nie, opaska nie była oryginalna, tylko chińska, i to jasno pokazało, z jakiego gównolitu została po prostu zrobiona, nie? I tyle. Okay. Więc nie zdarzyło się, żeby opaska pękła, jeżeli mówimy o ten. Zdarzyło mi się raz, że opaska ćwiczeniowa, czyli niebieska, softa, trzeciej generacji, pękła. Świeża nówka. Co było powodem? Nie wiem za bardzo, no pękła. Coś się wydarzyło. Tak, Kasiu, ale pękły nie krępulec, tylko po prostu przerwała się taśma. Okej. Drodzy Państwo, niech nie przychodzą już odpowiedzi na nasze pytanie, bo konkurs już został zamknięty. Kasiu, a czy Ty widziałaś w swojej pracy tak no, tam w Ukrainie takie sytuacje, że takie opaski pękały? Te oryginalne, te takie rekomendowane, tak tego będę używał stwierdzenia. Nie, pozdrawiam Daniela, bo fajne pytanie. Nie, zdecydowanie w mojej pracy nie zdarzyło nam się, żeby rekomendowana opaska w jakiś sposób pękła i nie zadziałała. Widziałam miliony opasek chińskich podrobionych, które pękały, z którymi były różnego rodzaju problemy, łącznie z takimi, które nie pękły, ale na przykład nie działały, nie były w stanie wytworzyć odpowiedniej siły. Natomiast powiem jeszcze tak w skrócie, że generalnie tak bardzo są doceniane opaski rekomendowane na Ukrainie przez medyków, że coś, czego generalnie nie powinno się robić, ale niestety wiele razy zaobserwowałam z braku laku po prostu, bo jest sytuacja jaka jest, tak, i trzeba sobie radzić, to jak zajrzy się na przykład na punkt stabilizacyjny 1, 2, 3 często, na zaplecze, gdzie czasem jest jakaś stara kabina prysznicowa, gdzie tam woda jeszcze na przykład ciurka, jeżeli jest, to na przykład wiszą uprane ręcznie opaski uciskowe na tym prysznicu i czekają na kolejne użycie i tak jak mówię, nie jest to zgodnie z wytycznymi, natomiast wszystkie są rekomendowane, czyli tak bardzo wolimy użyć rekomendowanej dwukrotnie niż opierać się na chińskim głównie. Okej, dobra, super, dzięki Wam za to. Kolejne pytanie, bardzo specjalistyczne, bardzo fachowe, mam nadzieję, że podobam. Pan Rafałek, pozdrawiam Cię serdecznie, mordeczko. Moje pytanie, jak wygląda sytuacja z przetaczaniem krwi na Ukrainie? Walking Blood Bank działa? Czyli tu znak zapytania, jak rozwiązana jest sprawa ze sprowadzaniem, potwierdzeniem grupy krwi do KROS-u, tak jest takie specjalistyczne, fachowe stwierdzenie. I na sam koniec chlorek wapnia, jak z jego użyciem? To Kasia i może Wasze inne doświadczenia, panowie. To Kasia może zacznie. Dobra, to tak, to jest ciężkie pytanie i tak naprawdę ja nie jestem osobą, która powinna na nie odpowiadać, dlatego że nie znam się. Jest to dla mnie dosyć skomplikowana sprawa, jeżeli chodzi o przetaczanie krwi. Z tego, co się orientuję, bardzo by się że tak powiem, w niektórych sytuacjach przydało, natomiast moja wiedza w tym zakresie jest po prostu za mała, żeby jakoś profesjonalnie się wypowiedzieć. Z obserwacji mogę natomiast powiedzieć, że to się zdarza rzadko, natomiast się zdarza. Natomiast nie jest to taki właśnie blood bank, jaki miał miejsce najczęściej w Afganistanie. Działa to, jeśli już, to działa to bardziej na zasadzie, że siedzą na korytarzu żołnierze, ci zieloni, triażowo nazwijmy to, ci letcy, i oni w momencie, jak są w stanie, nie mają dużego ubytku krwi, to po prostu ich się łapie za rękę, kolegę z oddziału i się prosi, żeby oddał koledze, tak, bo jest sytuacja nagła i nie ma innego wyjścia i to jest jedyne, co może mu go uratować. I takie sytuacje miewały miejsce, natomiast jest z tym problem, natomiast zdarzają się różne zestawy do tego na punkcie, ale dużo ich też nie ma. Często jest to też improwizacja.
Panowie, tu wasze zdanie odnośnie tej kwestii, może nie na przykładzie Ukrainy, ale może kontynuując ten wątek, bo wydaje mi się, że on jest ważny i zaraz kolejne, bo posypały się naprawdę mega fajne pytania. A propos jeszcze tej transfuzji krwi na Ukrainie, to ja tutaj z jedną z zagranicznych ekip medycznych, z którą mam kontakt, z którą mieliśmy okazję współpracować, no, sprzedała nam niedawno informację, że po prostu z racji tego, że jest deficytowy towar w postaci zestawów do gotowych przetoczeń w polu i właśnie problem jest z tą krzyżówką w polu, to część z zespołów w tym regionie, w którym oni pracują, po prostu żołnierze przed wyjściem do akcji spuszczają sobie po 450 ml, zamykają to w lodówkach i jeżeli ktoś później po akcji jest ranny, to dostaje z powrotem swoją krew z tej lodówki, jeżeli jest taka możliwość. Tak? To jest rozmowa sprzed dosłownie 3 tygodni temu. Także tyle. Problemem generalnie jest to, że w Ukrainie jest mało sprzętu do tego, żeby wykonywać te czynności w polu. Tu nie ma takich możliwości, jak ma wojsko amerykańskie na przykład, w momencie, gdzie wyjeżdża gdziekolwiek na misję, gdzie Walking Blood Bank nie jest niejako już pewnego rodzaju, no może nie pełnym standardem, ale już jest bardzo dużej ilości miejsc. Kursy, które są prowadzone, które ja na przykład niedawno robiłem, który naucza wykonywania tej resuscytacji, damage control resuscitation, gdzie wykorzystanie czy czynników krwi, czy pełnej krwi, czy właśnie wykonywania przetoczeń właśnie typu Walking Blood Bank, niejako jest jakąś tam podstawą. Do tego jest potrzebne dużo sprzętu. Do tego są potrzebne rozwiązania, które będą umożliwiały wykonanie tego. W działaniach w Ukrainie tych możliwości ja przynajmniej nie zauważam, żeby były zbyt często możliwe. Nawet na punktach, to Kasia może potwierdzi, na punktach, gdzie już rzeczywiście tych stabilizacji z jakimiś tam bardziej zaawansowanymi metodami chirurgicznymi, które się wykonuje, czyli powiedzmy gdzieś tam zone 2, nawet tam często nie ma tej możliwości, bo nie ma samej krwi często, tak, nie ma tych składowych krwi, które są potrzebne do tego, żeby je po prostu podać. Okej, fajnie, bardzo Wam dziękuję za odpowiedź na to pytanie. Jest z nami dzisiaj nasz stały widz, stały słuchacz, pan doktor Grzegorz Lewandowski. Dobry wieczór, Grzegorzu, dziękuję, że jesteś z nami. Grzegorz jest hematologiem, bardzo mocno wkręcony w ten temat, bardzo się cieszymy, że jesteś dzisiaj też z nami, przysłuchujesz się akurat temu wątkowi, ale tutaj pytanie odnośnie sepsy. Jak wygląda profilaktyka sepsy? Jak z dostępnością do antybiotyków szerokowidmowych, takim o szerokim spektrum działania? Jak to wygląda z punktu widzenia Twoich, Kasiu, doświadczeń, a też, panowie, jakie są najnowsze doniesienia może z tej bardzo zaawansowanej już medycyny taktycznej? Co możecie w tym temacie powiedzieć? Jeśli chodzi o antybiotykoterapię na Ukrainie, to zdecydowanie ona jest obecna. Bardzo dbamy o to, żeby praktycznie każdy pacjent z przerwaniem ciągłości skórnej te antybiotyki dostał o szerokim spektrum. I to jest taka, tak nazywamy to ścianka, tak? Czyli jest pewien zestaw leków, które dostaje po prostu każdy z rozpędu. Zawsze jest to antybiotyk, zawsze jest to jakiś lek przeciwwymiotny. Tutaj głównie, jak teraz mamy dostęp i możliwości, to jest głównie ondansetron, natomiast no, czasami też wymiennie metokroplamid się pojawia, zależnie oczywiście też jaki pacjent i ile czego mamy. Jeśli chodzi o antybiotyki, to tutaj też niestety co udaje się uzyskać, co mamy w darach, to po prostu to idzie. Robert, czy ty ze swoich doświadczeń masz jakiś komentarz do antybiotykoterapii, czy tutaj jest to poza zasięgiem twojej jurysdykcji kompetencyjnej? A do kogo pytanie było teraz?
Teraz do Ciebie, drogi Robercie, odnośnie antybiotyków, czy chcesz coś dodać? Nie, no, antybiotykoterapia jest jak najbardziej wytycznym wskazana jak najszybciej, tak? Z założeń jakby każda rana w warunkach pozaszpitalnych jest raną zakażoną i jest zakwalifikowana jakby zgodnie z wytycznymi na antybiotyku szerokim skutkiem działania, więc tylko tyle w tej kwestii mogę tu powiedzieć, co mówią wytyczne. Tutaj mamy Kasię, specjalistkę, która myślę, że tutaj najwięcej powie, jak to tam wygląda. Okej, dobra. Słuchajcie, mamy kolejne pytanie, tym razem od Krzysztofa Kotlińskiego, Paramedyk Polan Ratownictwo, nasz stały partner, stały współorganizator cyklu naszych odcinków. Krzysztof pyta, czy balibyście się użyć opasek Siege, Dnipro, Rapid Stop, Snake, Staff, Tourniquet, Rhino Rescue, jeśli rekomendowanych nie byłoby pod ręką? To jest pytanie od Krzysztofa. Kto pierwszy? Tak, Dnipro, tak. Rapid Stop, bawiłem się, nie zakładałem na człowieku, w sensie, który potrzebował. Snake, nie, Rhino, nie, koniec. Kasia, no ty powiedz, ty tu chyba najbardziej. Jeśli chodzi o mnie, o moje doświadczenie w praktyce, w zakładaniu na ludziach lub też ich zdejmowaniu z ludzi, bo głównie u nas to jest zdejmowanie, tak? To moim zdaniem Siege i Dnipro naprawdę robią robotę i tutaj chyba bym się nie bała użyć, tak na bazie doświadczenia, bo oczywiście rekomendacji tutaj żadnej nie ma i tutaj jest znowu ta strefa szarości dla osób wytrawnych. Natomiast jeśli chodzi o Rapid Stopa, Snake'a i Rhino, to też bawiłam się nimi w rączkach, bawiłam się nimi na ćwiczeniach, natomiast nigdy nie miałam okazji ich widzieć na Ukrainie, na żadnej osobie, ani poza Ukrainą w użyciu prawdziwym, więc ciężko mi powiedzieć. Rhino Rescue, mimo że nie jestem w 100% przekonana, to na przykład próbowałam z całych sił krępulec uszkodzić albo spróbować zmaltretować swoją nogę i ku mojemu zaskoczeniu nawet nie było takiej możliwości i ten krępulec był całkiem dobrej jakości i nawet działała, jeśli chodzi o odczucie ucisku oczywiście. Natomiast myślę, że tak z pełną powagą to Siege i Dnipro to byłyby takie, których bym się na pewno nie bała użyć. Reszta nie wiem. Okej, tu może, nie wiem, czy panowie jeszcze będą chcieli coś dodać, bo tu mam wrażenie, że to w kontekście, kolejne pytania, jakie się pojawiają, to w kontekście Ukrainy i Kasi i całej grupy. Jeżeli tak, no to takie wrażenie mam dobre. Śmiało, do Kasi, jak najbardziej. Jasne, ale to pytanie jest bardzo ważne w kontekście tego, co się będzie działo za chwilkę, czy jest w trakcie zmian w ogóle, jeśli chodzi o nowe wytyczne dla ratowników medycznych, jeśli chodzi o nowe leki, o procedury, to może Kasia zacznie z punktu widzenia rzeczywiście, jak te leki faktycznie działają w rzeczywistości i dlaczego są takie ważne, a panowie się podzielą swoimi doświadczeniami z lekami, preparatami, które stosuje w masywnych krwotokach i to pytanie od pana Krzysztofa. Proszę bardzo, Kasiu. Tak, jeśli chodzi o kwas traneksamowy, tak, TXA, uważam, że jest to bardzo istotny lek i wszędzie na świecie się go stosuje. Nie wiem, dlaczego u nas to jest taki wielki problem póki co. Na Ukrainie oczywiście jest to jeden z podstawowych leków stosowanych wszędzie i nie tylko na punktach stabilizacyjnych przez medyków, ale mają go też bardzo często żołnierze i medycy ci tacy po szkoleniu półrocznym, oddziałowi, jednostkowi, dlatego że wiemy, że TXA trzeba też podać jak najszybciej, nie chcemy przekroczyć tak, pewnego czasu. I cóż, jeżeli chodzi o korzyści, moim zdaniem oczywiście jak najbardziej widoczne, natomiast żeby powiedzieć to w sposób taki naukowy, doświadczalny, to praktycznie musielibyśmy mieć tego samego pacjenta rozdwojonego, sklonowanego z tym samym problemem i porównać tak skutek grupa z kwasem traneksamowym i grupa bez. Niestety nie jestem w stanie takich rzeczy robić, ale to TXA występuje u nas w tej tak zwanej ściance, czyli wśród tych leków, które znacząca większość rannych po prostu z defaultu dostaje. Panowie, wasze doświadczenia i wasze komentarze w związku z pytaniem od pana Krzysztofa. Mój komentarz może być jeden, jest tyle już
badań klinicznych, które pokazują skuteczność kwasu tranexymowego na całym świecie w pre-hospitalu i tu już nie mówimy tylko o medycynie taktycznej, tylko w ogóle o postępowaniu z pacjentem urasowym, że po prostu jest to element, który musi być wprowadzony i tyle. No, ja tutaj nie widzę nic sensowniejszego, prawda? Mówimy o EBM-ie, badania pokazują jasno dużo wyższą przeżywalność. No, dyskusja z faktami dla mnie mija się z celem, więc tutaj już ja uważam, że temat jest wyczerpany. Okej. Mam do Was taką prośbę, jeżeli widzicie jakieś pytania, które są celowane bezpośrednio, z pewnością jest ich dzisiaj wiele do Kasi, to udzielajcie też odpowiedzi, możecie w komentarzach, kiedy czekacie, może w kolejce do odpowiadania na właśnie konkretne z nich. Kolejne pytanie, jakie się pojawiło, to jest o leczeniu przeciwbólowym, ale tutaj bym chciał troszeczkę od Marcina zacząć, no bo Ty też, Marcin, masz sporo swoich doświadczeń jako medych. Może coś więcej byś nam opowiedział, drogi Marcinie, na temat, no właśnie, pacjentach urazowych, pacjentach, którzy krwawią, którzy te masywne krwotoki mają i co z tym leczeniem przeciwbólowym powinniśmy robić? Stosować. Dziękuję bardzo. Dlaczego to pytam? Bo często nie stosujemy. Tak? Nie, no pacjenta, jeżeli boli, należy mamy zastosować odpowiednią analgezję do niego, no i koniec, kropka. Czy my użyjemy fentanelu, czy użyjemy ketaminy w różną drogą podaną, to już jest inna sprawa, tak? Podaż ketaminy donosowo, czy fentanelu donosowo rozwiązuje jakieś tam rzeczy. Kwestia jest, co posiadamy w danym momencie, tak? Inną robotą będzie robota na linii frontu, gdzie tam trzeba odpowiednio dostosować te rzeczy. Inną rzeczą będzie stan twarzoczaszki pacjenta, gdzie pewne rzeczy od razu nam zostaną zdyskwalifikowane, bo nie możemy podać. Tutaj kolega jeden pytał na temat wkłuć doszpikowych, to jest kolejna sprawa, jakie mamy dostępne i które rzeczywiście zadziałają, bo Ukraina pokazała, że niekoniecznie pewne działają i tyle, tak, więc dostęp dożylny jest w niektórych momentach ciężki do wykonania, bo stan pacjentów uniemożliwia pewne rzeczy i przez to ta droga może być niemożliwa w danym momencie. Ale tak jak mówię, fentanyl, ketamina są lekami, które mają najszerszą chyba możliwość podaży, jeżeli chodzi o drogi. Tylko do zastosowania i tyle, tak. Kwestia jest też odpowiednich, pamiętajmy o tym, ile mamy leków w płynie, tak. Bo nie możemy wlać delikwentowi do nosa 10 ml pływu, bo go po prostu udusimy, tak? Utopimy go. Tyle, tak. Lizak jest super, tak? Tylko kwestia właśnie, trzeba go mieć. Robert, z punktu widzenia... Tutaj jeżeli chodzi o farmakoterapię bólu, to tu Marcin Gbiorczyk, tak? Przepraszam, jeśli nazwisko dobrze napisał. Pacjenta nie ma prawa boleć. Jeżeli go boli, to znaczy, że gdzieś coś w naszym warsztacie medyka jest nie w porządku. No między innymi, nie pamiętam, czy to w zeszłym roku nasz system został objechany na ogólnoświatowym forum ratowniczym za najsłabszą walkę z bólem u pacjenta pediatrycznego, więc parę porzekadło, które jest od 20 lat, że jak pacjenta boli, to dobrze znaczy, że żyje. No dzisiaj już nie powinno mieć miejsca i to jest nasza robota, żeby tym bólem się zająć. No i tak samo te środki dopasowywać do tych obrażeń, które tam są, bo jeżeli pacjent ma złamaną kość udową i dostaje, nie wiem, 100 ketonalu, tak, czy peralginę przeciwbólową, no to chyba nie jest dobra droga, prawda? Kasiu, pozwolisz, że jakby przeskoczę na inny temat, bo on może tutaj kolejny nasz widz, słuchacz, widzieliśmy się w Grudziądzu, bardzo się cieszę, bardzo dziękuję za piątkę, za rozmowę, pyta o jakie leczenie przeciwbólowe i jakie dostępy rekomendowalibyście u pacjentów z masywnym krwotokiem we wstrząsie? Dostęp dożylny, dostęp doszpikowy, jeśli doszpikowy to BIG, czy może inne rozwiązania? Kasiu, doświadczenia Twoje. Tak, myślę, że tutaj to medyk to, że tak powiem, inna koncepcja, każdy ma swoje ulubione, że tak powiem, zestawy i ulubione sposoby działania, nie wszystkie zawsze są identyczne, a potrafią naprawdę super działać. Teraz tak,
Właśnie, zacznijmy od tego w ogóle, jaki jest też pacjent, czy on ma w ogóle jeszcze możliwości powrotu do działań bojowych, czy nie. To tutaj TC3 jakby jasno mówi o tym, że należy unikać pewnych rodzajów leków, tych narkotycznych, które no, ograniczą możliwość powrotu, tak, do boju. Jeżeli chodzi o, tam jeszcze było w pytaniu poprzednim, dodam drogę IN, czyli tam intranazal donosową, no to mamy MADy, natomiast powiem szczerze, że bardzo rzadko, jeżeli w ogóle ich używamy, a to z dwóch prostych powodów. Po pierwsze, dużo szybciej, dużo łatwiej jest nam jednak zastosować wkłucie dożylne, dlatego że mamy bardzo dużo leków, które i tak musimy podać. Jeżeli oczywiście to dożylne jest niemożliwe, no to tutaj wchodzi doszpikowe. Czasami idą też domięśniowe jako najszybsza możliwa opcja. Natomiast IN trzeba wziąć pod uwagę tą opcję donosową, że musimy zużyć dużo więcej leku. Tak, te dawki w większości przypadków leków no niestety są dużo większe tą drogą podania i tutaj najlepsza pod tym kątem dla nas jest dożylna, dlatego że my mamy ograniczone ilości leków, więc niestety to musimy też brać pod uwagę. Kolejna sprawa, jeśli chodzi o krwotok i wstrząs, no to jakby w mojej opinii ja jestem przeciwnikiem stosowania ketonalu i zdecydowanie większość pacjentów dostaje raczej fentanyl w tej sytuacji, oczywiście kwas traneksamowy, tak, przeciwwymiotny, antybiotyk, tak jak mówiłam, ta nasza klasyczna ścianka i oczywiście tutaj bardzo staramy się dbać o to, żeby ta analgezja była multimodalna, żeby to miało ręce i nogi, tak? Czyli nie naćpać pacjenta dużą ilością jakiegoś jednego leku narkotycznego, tylko robimy multimodalną, na przykład z paracetamolem, na przykład z pyralginą, co naprawdę świetnie działa, jednocześnie obniżamy te skutki negatywne, a poprawiamy jakość tego leczenia przeciwbólowego. Jak najbardziej pacjenta ma nie boleć i to jest w ogóle moim zdaniem sprawa oczywista. Na Ukrainie też zdarzyło nam się kłócić z lekarzami, którzy krzyczeli, że im to zamazuje obraz. Skwitowaliśmy to krótko, że jakiego będziemy wieźli, to nic od nas nie dostanie, nie ma żadnego problemu. Co więcej, zaraz wyskoczyła z karetki drugiej nasza przyjaciółka, pani doktor ukraińska, która jeszcze mu tam nagadała po ukraińsku i to grubo, więc bardzo przejęła sprawę, bardzo się z tego cieszymy. Co więcej, oczywiście dochodzi jeszcze często kwestia sedacji, tak, więc tam idą różne miksy wszystkich możliwych leków. Tam było pytanie o ketaminę, jak najbardziej ketamina jest często używana, natomiast ketamina jest dosyć specyficzna, tak, i u wielu pacjentów, którzy są w takim mocnym stresie bojowym, wyjęci prosto z akcji, zaobserwowaliśmy na przykład, że sama ketamina, mimo że jest świetnym lekiem, no u nich powoduje bardzo niefajne odloty. Miganium leci razem z nią. Tak, dokładnie. Chciałam powiedzieć, że raczej z naszej perspektywy ketaminę zawsze dajemy w zespole, tak, z na przykład właśnie midazolamem, który świetnie, że tak powiem, tutaj robi robotę. Żeby na chwilkę odfrunąć od farmakoterapii i zadać pytanie związane z TC3, to pytanie będzie kierowane przede wszystkim w tym momencie do Roberta, bo nam zasypia, właśnie widzę, jak mu tak głowa spada. Pani Kora zadaje pytanie, są dzisiaj z nami przedstawiciele służb mundurowych, pokazują się tutaj, jest ich wielu, którzy siedzą w ukryciu, nie chcą się pokazać, co zrozumiałe. Pani Kora pisze, a ja mam pytanie o TC3. Jako kobieta w służbach spotykam się często z opinią, że kobiety się nie nadają na tego typu szkolenie, przez co wiem, że wiele kobiet rezygnuje z takich szkoleń, więc dla kogo one są? Dziękujemy Pani Koro za pytanie, dziękujemy, że się Pani pojawiła. Robert, może zacznij. To znaczy, ja nie wiem skąd taka opinia, bo pierwszy raz się osobiście spotykam z taką, bo równie dobrze, skoro kobieta ma się nie nadawać na szkolenie medyczne, to może w ogóle się nie nadaje do służb mundurowych, prawda? Więc nie mam pojęcia, skąd takie przeświadczenie. Zapraszamy serdecznie na nasze szkolenia, jak najbardziej można wziąć udział i myślę, że tutaj
No ja jakby nie znam podstawy takiego stwierdzenia i kto coś takiego jakby propaguje. Tutaj myślę, że Kasia jest najlepszym przykładem, że szkolenie czy TC3, czy CTM jest jak najbardziej dla kobiet i że można to robić na mega profesjonalnym poziomie bezpośrednio na linii frontu. Także myślę, że to jest odpowiedź. Kasia, no to może coś dodaj dla pani Kory, może jakieś słowa otuchy albo wsparcia, albo po prostu kopniaka w 4 litery, żeby na kurs i rozpowszechniasz tę wiedzę. Kasia z dumą doda, że w naszym zespole w tej chwili większość osób to są kobiety. O. Tyle w temacie. Ja nie rozumiem, dlaczego kobiety nie mogłyby zrobić TC3 pełnego. To jest jakieś... Można. Wielu facetów nie było w stanie zrobić TC3. Tak. Pojawił się tutaj z nami dzisiaj słuchacz, zaintrygował mnie bardzo. Klub posiadaczy Kołduna Taktycznego. Kołduna Taktycznego. Czy pacjenta z dużym kołdunem można turlać? I szybko na Janaja, który jest z nami. Jak najbardziej. Michał, jak turlać w kierunku okopów. Proszę bardzo, zdradźcie, co to za ten profil jest. Ja muszę coś... Znamy ten profil. Mam koszulki! To my byśmy tu bardzo prosili jakoś się przywitać z nami, może polubić profil NT Live i tak dalej. Aha, słuchajcie, bo były zasady takie do tego konkursu, że wszystkie osoby, które wysłały odpowiedź prawidłową, to muszą polubić te profile. Co to były za profile, Marcinie? Kogo my musimy dzisiaj tam polubić? Ty mówiłeś dzisiaj, pisałeś. Yo. Kasię. Dobra. Na pewno Kasię. Lubimy Kasi profil Awangardy, lubimy twój profil, lubimy Roberta profil, lubimy mój profil i lubimy wszystkich tych, którzy wspierają dzisiejsze wydarzenie, wszystkich naszych partnerów i współorganizatorów. Język mi się myli. Pytanie od pana Michała. Co z taśmą SWOT, /T? Sorry, ja zacznę może, sorry. Jest to fajne rozwiązanie, które ma rekomendacje komitetu w zakresie piesków, bo to zostało do nich pomyślane, tak? W Stanach Zjednoczonych jest używana też w pediatrycznym zatamowaniu masywnych krwotoków u dzieci. Co do dorosłych, no, bawimy się nią na szkoleniach i na kończynach górnych daje radę. Gorzej z kończynami dolnymi u osób dorosłych, tam nie daje rady. I tyle. Mam coś jeszcze powiedzieć, na pewno jest trudna do założenia. Na pewno jest trudna do założenia, wręcz niemożliwa w autopomocy, tak. Ja, jeżeli chodzi o... Nie używam tego na szkoleniach, jeżeli ktoś o to pyta, to traktujemy to bardziej w formie jakby dociśnięcia opatrunku uciskowego, zabezpieczenia go dodatkowego, nie jako coś, co będzie tamowało masywnych krwotok, tak? Tak, tyle mogę powiedzieć. Nawet chyba w tej chwili nie wiem, czy mam gdzieś w ogóle w firmie taką taśmę. Okej. Kasiu, jakieś doświadczenia z tą taśmą, a jak nie, no to pan Tomasz Kopyłowski z kolejnym pytaniem. No ja właśnie chciałam dodać a propos właśnie zabezpieczenia opatrunku uciskowego, ale tym razem Robert mi ukradł, więc jesteśmy kwita. Słuchajcie, 2 godziny czekałem. Jest pytanie o farmakoterapię i tu może zróbmy w ten sposób, żeby było to rzetelne i konkretne, no to ja prosiłem moich gości, naszych gości dzisiaj, żeby też odpowiadali w komentarzach, bo tu też nie umknie wiele rzeczy, więc może jeżeli są jakieś przepisy na koktajle albo jakieś takie tipsy, które można tutaj sprzedać widzom i słuchaczom, to bardzo proszę też pisemnie, ale może Kasiu, może odniesiesz się do tego, co napisał pan Tomasz i pan Tomasz napisał, podajecie inne leki drugiego rzutu na krwotoki niż Exacyl, na przykład witaminę K, cyklonaminę, może też Octaplex. Jak nie ma preparatów krwi, to krystaloidy czy koloidy. Fajne połączenie to z propofonem i ketamina. To są te pytania i spostrzeżenia od pana Tomasza, za które bardzo dziękujemy.
Tak, jeżeli chodzi o krwotoki, głównie idzie jednak egzacyl, czy też kwas traneksamowy, tak, no bo to są różne, że tak powiem, firmy z różnych stron świata, różne nazwy. Jeśli chodzi o cyklonaminę, to się pojawiała kilka razy, to na pewno. Reszty u nas nie doświadczyliśmy, ani na punkcie, ani jako kontynuacja leczenia w karetce. Nigdzie ich poza właśnie cyklonaminą nie widziałam. Jeżeli chodzi o nawadnianie, uzupełnianie płynów pacjenta, no to jest temat rzeka, ale tak naprawdę doświadczenie i badania pokazują jasno, że w takiej sytuacji, jeżeli działamy w tak, że tak powiem, odseparowanym i krótkim czasie i w sposób oczywiście taki prawidłowy, czyli staramy się pod kontrolą ciśnienia dawać 250, 500, a nie to, że walimy wszystko naraz i jak najwięcej, tak, bo oczywiście to jakby rozrzedzenie krwi w cudzysłowie nam tutaj wcale dużo nie da, wbrew niektórym, że tak powiem, koncepcjom. To prawda jest taka, że czy to będzie sól, czy to będzie mleczan Ringera, czy to będzie wiele innych kwestii, to nie ma aż tak dużego znaczenia. Mimo tego, że ja jestem fanką mleczanu Ringera i zawsze to jest tam jakieś 1,5% w tą czy w tamtą stronę, można się kłócić o wiele różnych sytuacji, jest dużo różnych zmiennych dodatkowych, ale praktycznie, jeżeli później jest kontynuacja leczenia na przykład ojomie, tak, czy gdziekolwiek dalej ten pacjent trafia, to jeżeli nie ma jednolitości w tym leczeniu, tak jak czytałam pewne właśnie statystyki, badania w tej kwestii, to różnicy praktycznie nie ma. Musi być ta kontynuacja, żeby to miało w ogóle jakiś efekt, ta różnica. Chyba takie pytanie, które pojawiło się od My Critical Care, taki piękny profil, świetny, polubił nas nawet niedawno, bardzo za to dziękuję. Ale to jest porządny człowiek bardzo. No to fajnie, to my się może kiedyś poznamy, panie Kubo. Pytanie, które chyba dedykuję Marcinowi, bo Marcin w jednym z swoich postów między innymi opisał tę sytuację, kiedy dziecko zostało bardzo mocno zranione przez kosiarkę. I tu było w kontekście procedur taktycznych, TC3, opasek, ratowania życia i tak dalej, i tak dalej. I jest napisane przez pana Kubę, już przynajmniej wiem, jak ma na imię. Jaki rodzaj urazu w warunkach konfliktów zbrojnych dotyka dzieci? Czy widzicie obecnie jakieś problemy lub wyzwania związane z udzielaniem pomocy pacjentowi pediatrycznemu w warunkach TC3 i w warunkach pewnie tych zbrojnych, ale nie tylko? Może Marcin by zaczął. Głównym problemem, jeżeli chodzi o udzielanie pomocy pediatrycznym pacjentom, jest dostosowanie sprzętu. Standardowe opaski, które są dostępne na rynku, te certyfikowane komercyjne, one często mogą być zbyt, w cudzysłowie, duże dla nich. Tu ratujemy się niższym ciśnieniem okluzji, dzięki czemu możemy wykonać pewne procedury przy użyciu innego rodzaju sprzętu. Odpowiadając tutaj na to, jakie urazy, to co ja zauważyłem, tych urazów głównie związanych z wybuchami, tak, amputacje częściowe, amputacje zmiażdżenia związane z przysypaniem przez budynki, tam gdzie się chowają rodziny dzieci. Rzadziej są to rany postrzałowe różnego rodzaju, więc tu jest inne, ale też dużo ran odłamkowych, które są, jeżeli chodzi o to. Sama reszta rzeczy, jak zaopatrzenie tych ran środkami hemostatycznymi, jak najbardziej się stosuje. No i wchodzi tu już później cała pediatria, która w TC3 jest mniej nauczana albo w ogóle nawet nie nauczana często, jeżeli chodzi o te podstawowe kursy, bardziej na zaawansowanych coś. Więcej jest tego szkolenia pediatrycznego w zakresie urazów związanych z sytuacjami taktycznymi, jest w TEK. Tam jest osobny całkowicie dział pediatryczny, który jest skierowany na tą grupę społeczną. Robert, Kasia, Robert? Myślę, że tutaj Marcin bardzo ładnie podsumował, jak specjalista od dzieci,
Myślę, że można jedynie tutaj dodać element jeszcze psychologiczny, tak? Tutaj jakby doświadczenie pracy z dziećmi takie od strony psychologicznej będzie mocno odmienne od tej pracy z dorosłym i to będzie bardzo ciężki element do przeskoczenia. Marcin? Stosowanie też farmakoterapii odpowiednio dostosowanej do dzieciaków, tak? Tutaj pomocne będą wszelkiego rodzaju leki, które się stosuje na przykład u żołnierzy, żeby przeciwdziałać PTSD. I to jest warte do rozważenia i nie tylko w kontekście pediatrycznym, ale tak samo w kontekście osób dorosłych, które są w konflikcie. Dobrze, to słuchajcie moi drodzy, zanim będziecie rekomendować nam książki, literaturę, żeby to był tak dokonać takiej tradycji, żeby się stało to zadość, ja bym chciał zadać takie wam pytanie, no może trochę podsumowujące nasze dzisiejsze spotkanie. Ja jestem święcie przekonany, że nie wyczerpaliśmy nawet jakiejś niewielkiej części tego, co w tym świecie medycznym jest i nie tylko medycznym, bo się okazuje, że te procedury taktyczne to nie tylko i wyłącznie, jak żeśmy mówili na początku, zarezerwowane dla superkomandosów, ale dla tych niekomandosów też. Gdybyście mieli sobie tak wymarzyć, narysować, naszkicować albo mieć taką pałeczkę zaczarowaną i wszystko, co teraz powiecie, to się wydarzy w przeciągu najbliższych 20 lat. To jak według was powinien wyglądać system medycyny przedszpitalnej z udziałem takich procedur taktycznych? Panie Robercie, niech sobie pan marzy. O tak. O tak. Serduszko. Znaczy, przede wszystkim to z mojej perspektywy ja jestem w tym roku miałem 18 lat jak ratownikiem medycznym. Ja bym chciał, żeby po prostu bardziej ta nowoczesna wiedza szybciej trafiała w nasze ustawy, w nasze rozporządzenia, tak, tu przykładem jest ten Exatyl, o którym mówiliśmy, tej XA, tak, że od X lat jest już dostępny, już ma tyle badań, a tutaj jest dalej opór na wiedzę i że po prostu mam nadzieję, że jeżeli powstaną te jakieś izby ratownicze i tak dalej, to że ta instytucja będzie też miała jakiś realny wpływ na to, na nasz rozwój, tak? Na nasz rozwój pod kątem dobrej medycyny, pod kątem najnowszej wiedzy, najnowszego sprzętu. No, najważniejsze, co jest w naszym zawodzie, to żeby pacjent w jak najlepszym stanie trafił do specjalistów tam, gdzie go wyleczą, tak? I ja bym sobie życzył jak najwięcej ludzi na szkoleniach, nie tylko u nas, w pozostałych ośrodkach, które robią inne kursy, inne dobre szkolenia, żeby ludzie się edukowali, żeby pamiętali, tak jak tu są te mądre słowa doktora Maxwina, że to my wybieramy świadomie nasz zawód, a pacjent, który na nas trafia, tego wyboru nie ma, prawda? Więc bądźmy jakby tymi najlepszymi ratownikami, jakimi możemy być. No i tyle z mojej strony. Tak, ja chciałem podziękować tu też wszystkim kolegom, którzy tutaj na czacie komentują. Mamy tutaj bardzo dużo świetnych instruktorów, tak, pisał Tomek Sanak, Michał Kurdziel, Kuba Czerwiec, tak, i przepraszam, no wszystkich nie wymienię, Kotlet i mnóstwo ludzi, którzy przez x czasu tworzą to ratownictwo i dokładają, myślę, taką dobrą cegiełkę, prawda, do tych fundamentów, żeby one się cały czas rozwijały i żeby były jeszcze lepsze. Także ja ze swojej strony dziękuję wszystkim, którzy tworzą coś dobrego dla całego naszego społeczeństwa, tak, żeby więcej pacjentów mogło przeżyć. I tyle. Marcin, no to jakie są twoje marzenia i jak sobie ty to wyobrażasz? Jak to ma pójść według ciebie? Nie czy może, nie zadajemy pytania czy, tylko jak to ma wyglądać z twojej strony? Zacznijmy od dołu. Od małego palca. Od małego palca. Zacznijmy od tego, żeby fundamenty były dobre. Jeżeli fundamenty będą dobre i ludzie będą dobrzy w fundamentach, to reszta będzie się miało na czym trzymać. Jeżeli fundament będzie do dupy, reszta nie ma znaczenia. Dobrze, czyli musimy zadbać o fundamenty, żeby te najbliższe 2 dziesięciolecia nie były byle jakie, ale żeby były silne i twarde. Dobra, nie ma problemu. Bierzemy to
do naszego albumu ze wspominkami i rekomendacje na przyszłość. Kasiu, to jak ty sobie wyobrażasz to, co się będzie działo w najbliższe 20 lat? Jak to powinno wyglądać w twojej ocenie, bazując na twoim doświadczeniu jako ratowniczki, ale też tego, co widziałaś dotychczas? Ja to można by powiedzieć, jestem na początku gdzieś tam swojej drogi ratowniczej i tutaj w ogóle myślę, że większości tych osób, które słuchają czy komentują, to mogę co najwyżej pięty całować. Natomiast zdecydowanie to, co chłopaki powiedzieli i głównie zaczynanie od podstaw i powtarzanie i solidny fundament, solidna podstawa, dopiero budowanie na tym bardziej szczegółowej, zaawansowanej wiedzy medycznej, no i przede wszystkim właśnie cały czas rozwijanie się i bycie na bieżąco z wiedzą, z bieżącym EBM-em, dlatego że medycyna jest jedną z szybciej rozwijających się dziedzin i jeżeli się nie rozwijamy, no to się cofamy. Tak, organ nieużywany zanika. Jasne. Kasiu, a jak już jesteśmy teraz przy tych takich, no wszystko to, co jest nowością, wszystko to, co jest warte uwagi, powinno się na co zwracać uwagę, to jaką literaturę, może coś nam przygotowałaś, coś chciałabyś nam pokazać, chciałabyś rekomendować naszemu środowisku, ale może nie tylko, może są osoby, które się fascynują medycyną stanów nagłych, może w przyszłości będą chciały zdecydować, że to właśnie ratownictwo, może to pielęgniarstwo, może wydział lekarski, a może po prostu bardzo dobrej jakości usługi związane first responder, o którym dzisiaj mówiłaś, prawda? Powiem tak, ja mam, półka moja książkowa to pęka w szwach i ja nawet nie wiem, co mam polecić, bo ja dosłownie tonę w książkach. I większość z nich naprawdę polecam. Każda coś wnosi, tak? Zarówno te historii medycyny, które naprawdę moim zdaniem są, mimo że nie jest to wiedza bieżąca, to bardzo dużo otwierają oczy na wiele aspektów, zarówno te specjalistyczne, jak na przykład, nie wiem, wkłucia dożylne, jak nawet te wybiegające poza na przykład specyfikę pracy danej osoby, tak? Czyli na przykład bardzo podoba mi się książka Emergency War Surgery, która no jakby z ratownictwem medycznym stricte nie ma aż tak dużo do czynienia. Natomiast myślę, że tutaj złapałam pod ręką, mam takie 2 książki, którymi się pochwalę, które jest dosyć ciężko dostać, natomiast bardzo, bardzo fajne. Nie wiem, czy je będzie widać. Przysunę może bliżej tytuł. Tak, spróbujmy. Kasiu, spróbuj jeszcze raz, jak zniknę z ekranu, zrobię jeszcze raz zdjęcie. Dobra. Moment, tylko wpasuję. Tak, czyli to jest The Tourniquet Manual. Mamy to. Principles and Practice, napisane przez Leslie Klennerman. I to jest oczywiście opaskowa książka, niestety dla osób anglojęzycznych, chyba że ktoś będzie miał na tyle dużo motywacji i przebicia, żeby siedzieć ze słownikiem i tłumaczyć, ale wątpię. I tu mam jeszcze jedną taką ciekawą pozycję właśnie. I to jest z serii Medicine, Science and Technology i tutaj mamy Observations on the Medical Effects of Compression by the Tourniquet, by George Kelly. Tak, czyli mamy obserwacje na efekty medyczne kompresji opaski zaciskowej. Bardzo fajne, takie specjalistyczne, opaskowe książeczki. No takie tam. Takie tam. No dobrze, to Marcin, co ty nam rekomendujesz pośród wielu publikacji, książek, skryptów w swojej biblioteczce? To jest bardzo książka dla osób zaawansowanych i oczywiście też w języku angielskim, bo do tej pory nikt nie przetłumaczył to na język polski. Książka, która jest kompendium wiedzy dla wszystkich osób, które pracują w środowiskach
w których trzeba sobie radzić, gdzie mamy ograniczone zasoby i musimy sobie umieć zbudować niejako własny szpital polowy z tego, co po prostu posiadamy. Bardzo fajna książka, polecam. Można się naprawdę wielu rzeczy nauczyć i znaleźć rozwiązania na wiele różnych tematów. Jednocześnie każdy z opisanych przypadków w tej książce jest udokumentowaną klinicznym backgroundem, także są sprawdzone, że rzeczywiście to wszystko tam po prostu działa, a nie, że ktoś sobie po prostu coś wymyśli. Okej, no to dobrze, no to jak już mamy Roberta pod ręką i na pewno coś tam uszykował dla nas, to co rekomendujesz naszemu środowisku, nie tylko jeśli chodzi o literaturę fachową? Ja głównie najbardziej to lubię takie książeczki kolorowanki i takie, które się otwiera i się wysuwają z nich takie postacie, różne domki i tak dalej. Są polskojęzyczne, a ja polecam PHTLS 10. edycję, no i w języku angielskim najnowsza wersja postępowania z pacjentem urazowym. Myślę, że no taka Biblia ratownictwa, najważniejsza w sumie, jedna z najważniejszych dla mnie. Oprócz tego jest tam jeszcze kilka innych książek, ale to są książki, które w tej chwili już jakby nie są aktualne. Czekam na nowe ze Stanów, więc oprę się na tym PHTLS-ie. A co jeszcze? No z książek, ja uważam, że z książek nikt z nas się nie nauczy ratownictwa, więc przede wszystkim jeśli już to edukować się na dobrych szkoleniach. Tutaj piszą do nas widzowie, słuchacze, Robert, to może wersja PHTLS w wersji dla przedszkolaków, taka wiesz, rozkładana. Będziesz mógł tam wszystko pokazywać, kolorować, nie wiem. Ja bym się na pewno w tym świetnie odnalazł, także jak najbardziej jest to koncepcja. Jeśli na MT wyrazi zgodę na taki podręcznik, to zrobimy to. Ale wyobrażacie sobie, że zamiast mundurów, taktycznych strojów biegamy w takich kolorowych ubrankach, jak kiedyś były w przedszkolach albo gdzieś? Zobacz, jakby było fajnie, kolorowo. Ja planuję Combat Shirta zrobić w takim wydaniu. No na przykład. Słuchajcie. Proszę 2 razy. Tutaj Grzegorz jeszcze do nas napisał, ja czekam na polskie wydanie Szczeklika ratunkowego, tak więc jeżeli ktoś ma takie tutaj siły, moce i wielkie możliwości, to bardzo proszę, no właśnie. Przeczytana ile razy już, Kasia? Nie, no tak w całości to raz, ale trochę powertowane jeszcze w trakcie. Ja mówię, ja mam tutaj po prostu całe wszystkie parapety zarzucone, no. Słuchajcie, bardzo dużo ciekawych komentarzy jeszcze się pojawiło. Pani Kora, bardzo dziękuję za odpowiedź i na pewno za niedługo się zjawi na kursie. Nie wiem, czy to taka obietnica biznesowa, jeśli tak się stało, to dzięki NT-Life jeden klient skoczył do koszyka, ale to tak naprawdę chyba nie chodzi o to, żeby akurat do tego. Ważne, że, drodzy Państwo, jest na naszym rynku dostępnych tyle osób, tyle miejsc, tyle przestrzeni do tego, żeby się uczyć, edukować. Kiedyś Anita Podlasin na antenie naszego NT-Life powiedziała, że ten tort jest tak wielki, tego miejsca wystarczy dla wszystkich. Ważne, że tylko wszyscy chcieli się edukować, wszyscy się chcieli uczyć, to z pewnością nikt nie będzie bezrobotny w tej naszej ratunkowej przestrzeni. Tak myślę i jestem święcie przekonany, że tak w przyszłości będzie. No to dobra, słuchajcie, to czas podsumować nasze spotkanie, tak już używając tego wszystkiego, co nie padło dzisiaj z moich ust, pytając Was o to ewentualnie z komentarzy czy z pytań widzów i słuchaczy, co chcecie, żeby wybrzmiało, co uważacie, że takie must have na zakończenie powinno się znaleźć. Był konkurs, było o awangardzie, było o wielu wątkach, które dla mnie są ważne. Będę Was też prosił o to, żebyście się później odnieśli do tych komentarzy, bo można to zrobić po audycji, ale teraz na zakończenie mam taką prośbę, żebyście w podsumowaniu ujęli wszystko to, co nie wybrzmiało jeszcze. Co nie wybrzmiało. Kasiu, to może od Ciebie zacząłem i na Tobie zakończymy na dzisiejsze spotkanie. Kasiu, podsumuj, słoneczko. Wszystko. Boże, teraz nie wiem, co podsumować.
Myślę, że większość rzeczy to podsumowaliśmy gdzieś tam w trakcie. Tutaj Prosimy o widzę, link. Marek Prosimy o Maślanka link. pisze, wrzuć proszę link do zrzutki dla wszystkich. To, co na pewno chciałabym właśnie uwzględnić jeszcze a propos awangarda, a propos naszych działań, to rzeczywiście powiedzieć, że jeżeli ktoś chciałby nas dodatkowo wesprzeć złotóweczką, czy też 10 na przysłowiową kawę, to oczywiście zapraszam na zrzutkę.pl, którą Fundacja Zakres dla nas założyła i tam można nam pomóc trochę działać, bo tu zaznaczę, że nas w tej chwili nikt nie finansuje, nikt nam za to nie daje złamanego grosza, ani rząd, ani nic, ani nikt i generalnie to dokładamy cały czas z własnych portfeli i dzięki Bogu mamy tę zrzutkę, bo ona pokrywa te największe dla nas wydatki, o których tam mówiłam, zanim mnie wyrzuciliście za przynudzanie. Natomiast jeżeli chcecie nas wesprzeć, to bardzo zapraszam na tą zrzutkę i linka tam w komentarzach na pewno dorzucę i dziękujemy Wam bardzo za miłe słowa i za to wsparcie. No bez tego nie damy rady po prostu sami tego udźwignąć, więc... Ekstra, fajnie. Te komentarze i miłe słowa, Kasiu, będą się pojawiały nie tylko dzisiaj, nie tylko jutro w komentarzach, bo po dzisiejszym spotkaniu mamy 150 osób, które nas nadal ogląda i słucha i pewnie chciałoby Was więcej, ale te nagrania będą na YouTubie, będą na Spotify, będą na Facebooku, więc każdego dnia z pewnością będziemy docierać do osób, które będą Was wspierały i będą Wam życzyć bardzo dobrze, Wam, medykom w ogóle i ludziom, którzy pomagacie. Tak więc, Kasiu, jeszcze raz chylę czoła. No to Panie Marcinie, co Pan na to, drogi Panie, w tym podsumowaniu naszym? Dbajmy o siebie. O, dokładnie napisane, powiedziane, pięknie. Dbajmy o siebie. Dbajmy o to, żebyśmy się cały czas rozwijali. Tak sobie przypomniałem, miałem kogoś pozdrowić. Pozdrawiam PMF, bo prosili mnie bardzo, żebym to na wizji powiedzieć, więc pozdrawiam. Możemy zrobić ich na pasku, jak chcesz. Jak chcesz, to napiszę. Pozdrawiamy PMF. Uwaga, będę robił pasek jak w TVP. Pozdrawiamy PMF. Proszę bardzo. Czy to wszystko, drogi Marcinie, drogą podsumowania? Czy coś jeszcze? Tak, bo myślę, że to zamyka to, co Kasia powiedziała. Robert pewnie zaraz swoje 3 grosze najważniejsze dorzuci do tego, więc... Dobrze, to my nadal pozdrawiając PMF przenosimy się do innego mieszkania, gdzie jest Robert, dubie coś tam w zębach, coś się tam wyciągnie z obiadu. Dwójkę mam do kanałowego. No właśnie widzimy. Dobrze, podsumuj nasz dzisiejszy plan. Co ja tu mogę powiedzieć? No to już tyle pięknych słów padło, więc no, ja chciałem tylko naprawdę podziękować chyba wszystkim tym, którzy gdzieś tutaj w tym kraju dokładają się do tego dobrego ratownictwa, którzy robią dobre rzeczy, dobre szkolenia, dobre social media. Tych, z którymi się bardzo lubimy, kochamy, ściskamy i tych, których też nie lubimy, ale wiem, że robią dobrą robotę. Buziak ode mnie, chłopaki, wiecie o kim mówię, wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Zawsze muszą być jakieś uszczypliwości, gdzieś tam przemyślone, nie ze wszystkimi się musimy jakby charakterologicznie, czy też tam w jakiś inny sposób lubić, ale ja każdego fachowca szanuję i mam do niego duży szacunek, także naprawdę wszystkich tych, którzy mnie nienawidzą i nie lubią, też pozdrawiam i ściskam bardzo mocno. Widzicie Państwo, jak to jest z tymi naszymi gośćmi. I kiedy się mówi, mówcie co chcecie, róbcie co chcecie, to oni biorą to do siebie i mówią i robią co chcą na antenie Live. I bardzo dobrze, bo przynajmniej nikt nam nie zarzuci, że autentyczności nam brak. I jednak kiedyś z słuchaczek powiedziała, że nie ma nic gorszego dla niej, jak zostawianie ją w takim niedosycie, kiedy kończymy audycję i już jest koniec. To taki niedosyt dzisiaj trwa, bo jest blisko 148 osób na Facebooku i ponad 80 na YouTubie, tak więc mamy naprawdę świetną dzisiaj oglądalność i słuchalność, za co jestem Państwu bardzo wdzięczny. I dzisiaj 90. odcinek NT Live miał miejsce. Tak więc ja Wam, moi drodzy, chciałem podziękować za to, żeście w taki fajny, oryginalny sposób przyczynili się do tego, że ta 90 nam stuknęła
na naszej osi 3-letniej czasu i mam nadzieję, że jeszcze nie raz zobaczymy się w NT Live z nowymi pomysłami, z nowymi projektami. Kasia już obiecała, a panowie z pewnością będą chcieli jeszcze nie raz może o czymś ciekawym opowiedzieć. Wiesz co, Jacku, sobie tak właśnie kalendarz mi przypomniał. Wiesz, ile trwało, żebyśmy się spotkali tutaj? Teraz dzisiaj? Ja nie chciałem tego mówić na antenie, bo ja pomyślałem, że to odbierzesz jako atak, ale dobrze, drodzy Państwo, to ja powiem. Ile czasu to zajęło? I wszyscy jesteśmy w mieszkaniach. Tak, ja nie wiem, ile razy do Marcina dzwoniłem, od wielu razy. W ogóle podziękowania za nasz kontakt, bo dzięki Kasi Hampton się znamy i to też tutaj trzeba podkreślić. No ale Marcin, nie wiem, ile, z 30 razy do ciebie dzwoniłem? Może więcej? No, będzie trochę, w sumie łącznie ponad 2 lata. Tak, 2 lata, drodzy Państwo. 2 lata namawiałem tego jegomościa, żeby przyszedł ze mną pogadał. I co? I musiało się zrobić tyle rzeczy dookoła, żeby dzisiaj przyszedł. A może nie miałeś odwagi sam, dlatego potrzebowałeś taki sam podejść. Ja oczywiście, ja potrzebuję zawsze wsparcia, jak nie potrafię samemu gadać. Więc... Okay. No dobrze. To zostało dzisiaj już dużo powiedziane. 3 godziny 13 minut i należy zakończyć dzisiejsze nasze spotkanie w samych najlepszych radościach. Drodzy Państwo, mam do Was ogromną prośbę. Z racji 100. wydania, które już za 10 odcinków, mamy niespodzianki oczywiście z tym związane, ale bardzo prosimy, żebyście weszli na profil facebookowy i tam napisali recenzję, opinię o tym, co robimy, czy NT Live w jakikolwiek sposób przyczynia się do poprawy Waszej jakiegoś takiego dobrostanu ratowniczego, czy wręcz przeciwnie. Dajcie znać może w komentarzach, a może polajkujecie, a może udostępnicie. Nie wiem, o co chodzi z tymi dzwoneczkami, ale każą powiedzieć dajcie dzwoneczka. Nie wiem, o co chodzi, ale mówię dajcie dzwoneczka i będzie mi niezmiernie miło Państwa zobaczyć w kolejnych naszych odcinkach. Ja pozwolę sobie raz jeszcze przypomnieć, że Państwa i naszym gościem była pani Katarzyna Daniszewska, dowódczyni awangardy, pomagającej, wspierającej medyków na froncie ukraińskim. Był z nami pan Robert Jędrych, dyrektor operacyjny firmy swej Eagle Med System, tak, bardzo ładnej, szkolącej. I był z nami też pan Krupa Marcin, ambasador marki Stop the Bleed, ale konkretnie Stop the Bleed Polska. Fajny gość, lubiący mówić o dzieciaczkach, o urazach, ale też taki spokojny, stabilizujący dzisiaj nasze spotkanie, tak więc za to jestem bardzo wdzięczny. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, wszystkiego dobrego, do widzenia. Dziękuję. Robert, czyli my byliśmy destabilizujący. Chyba tak, my byliśmy tego złe ogniwa, ale przyzwyczaiłem się już do tego. Jesteście super, bardzo Wam dziękuję, drodzy Państwo, wszystkim słuchaczom, wszystkim widzom za komentarze, za pytania, bardzo uprzejmie dziękuję. Macham do Państwa, czas się pożegnać, dobrej nocy i do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiamy. Dzięki bardzo.